Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Dzisiejszym moim gościem jest Tomasz Rudnik. Tomasz jest specjalistą od CV. Tomasz także prowadzi Akademię Rekrutacji i my tak naprawdę jakby wgląd w dwie strony, bo pracował zarówno jako rekruter i w tej chwili pomaga osobom pisać dobre CV, więc jakby ma feedback z obu stron, taki też z kulis. Ja do Tomka i tak zaznaczę, że to nie jest jakby materiał sponsorowany. Do Tomka napisałem, gdyż mój znajomy szukał, czy przebranżawiał się i właśnie kupił kurs od Tomka i tak rozmawiałem z nim po prostu, bo też mu pomagałem w tym samym, żeby się przebranżowił, to z tych rozmów wydedukowałem, że Tomek się zna na czym to robi. Więc będziemy sobie dzisiaj rozmawiać właśnie, jak pisać CV. To będzie stricte materiał pod programistów, pod branżę IT. No i też w drugiej części omówimy, a czy Tomek bardziej omówi moje CV i zobaczymy, czy jestem ciekawy właśnie, czy jakieś błędy wyłapię. E, I cześć Tomek, dzięki, że zgodziłeś się nagrać. Chcesz jeszcze coś dopowiedzieć o sobie? Cześć, cześć. Słuchaj, tak, przyjemność po mojej stronie, dlatego że tego typu materiały mają tendencję do pomagania sporej grupie ludzi. Rozszerzę tylko to, co powiedziałeś, bo tak dla rozumienia odbiorców. Ja zarówno jestem headhunterem, czyli rekrutuję właśnie w sektorze IT, programistów, ogólnie deweloperów, specjalistów szeroko rozumianych. Oprócz tego uczę ludzi, jak zdobyć nową pracę szybciej, bo patrząc przez pryzmat błędów, które kandydaci popełniają, są to czasami tak prozaiczne rzeczy, tak łatwe do wyeliminowania i tak mocno podnoszące skuteczność, że czasami się dziwię, czemu tego wszyscy nie robią. Ale bo na przykład jest sporo mitów, typu, że CV musi być na dwie strony ściśnięte, bo dłuższego nikt nie przeczyta, albo że do rozmów kwalifikacyjnych trzeba przygotowywać jakieś scenki i tak dalej. To jest jakby cała plejada bzdur, które może 15 lat temu były aktualne, może nawet jeszcze 10 lat temu, ale na pewno nie przystają do współczesnego rynku pracy, bo mamy tak dużo wydarzeń, które wpływają na ekonomię, a w tym ekonomię rynku pracy, że z perspektywy kandydata, no, siłą rzeczy trzeba się do tego przystosować, jeżeli ktoś chce zdobyć nową pracę szybko, prawda? A że mamy rynek taki, jaki mamy, rok temu mieliśmy Eldorado, teraz na rynku IT jest już mocno inaczej, nie musimy się zagłębiać, każdy widzi, jak to wygląda. Tym samym tego typu porady mogą być cenne dla kandydatów. Nie? I też ważna sprawa, ja nie pracuję z kandydatami robiąc dla nich CV, bo okazało się, że ta forma jest kilka razy mniej skuteczna niż nauczenie kandydata, od czego zależy sukces, żeby zdobywać więcej zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne. Więc raz nauczony może zrobić to nie tylko do obecnej zmiany pracy, ale jeszcze do kolejnych. Nawet, słuchaj, wczoraj dostałem informację od dwóch kandydatów, że zdobyli nową pracę, z czego jeden już piąty raz z tą samą wiedzą, którą zyskał długie lata temu ode mnie. I przez pryzmat zmieniającego się rynku, on jest w stanie za każdym razem odcyfrować to tak, żeby zrozumieć rynek i przystosować swoje metody zdobywania pracy, tak, żeby mieć sukces. Nie? Więc zobacz jak to wygląda. Skoro on już piąty raz zmienił pracę przez ostatnich lat 6, 7, okej, mniejsza o liczbę, to jest bardzo prawdopodobne, że do końca kariery on się nie będzie musiał martwić już o nową pracę, nie? Mhm. Bo znając nie taktyki, tylko to, co jest wyżej, same podejście reguł, tak, podejście strategiczne, będzie po prostu spał spokojnie. Tak, to rozszerzenie z mojej strony sytuacji. Mhm. Tak, to ja dodam też od siebie, że kilka lat temu tak dosyć mocno się interesowałem, jak po prostu pisać CV i wydaje mi się, że mam taką wiedzę na przyzwoitym poziomie i teraz po prostu z niej korzystam, tak? To nie jest tak, że teraz, nie wiem, w ogóle inaczej tam o 180 stopni trzeba po prostu pisać jakieś tam nowe rzeczy, tylko jest bardziej na zasadzie, że czasem sobie wyczytam, o dobra, to jeszcze coś takiego dodać, nie? To po prostu jakieś dopieszczanie tego takiego CV, tak? Czyli jak Mhm. ja już stricte robiąc w IT, nie? Po prostu zrobiłem jedno CV i te CV po prostu jakby ulepszam cały czas, nie? To nie jest tak, że jego jakby piszę za każdym razem od nowa. Mhm. Wiesz co, ja myślę, że tutaj trzeba zejść w ogóle do podstaw, bo
Mhm. jest, tak jak wspomniałem, bardzo dużo mitów i bardzo dużo niezrozumienia, bardzo dużo też zaszłości sprzed kilkunastu lat w temacie pisania CV. I czy mówimy o rynku IT, czy o innym, to jakby na tym poziomie to jest to samo, bo trzeba pamiętać o tym, że CV jako dokument jest czymś, co pomaga drugiemu człowiekowi, najprawdopodobniej twojemu przyszłemu szefowi, podjąć jakąś decyzję. Więc jeżeli on ma podjąć decyzję, to ta decyzja jest oparta o to, co on spotyka w codziennej swojej pracy. Czyli załóżmy, jeżeli jest team liderem bądź szefem zespołu, inaczej nazywanym, odpowiada za coś, za jakiś wynik liczbowy, mierzalny, też czasami niemierzalne, czasami ludzie odpowiadają za budżety, tak, za kwestie finansowe. Więc jeżeli aplikujemy na stanowisko X, to próbując sobie wyobrazić, trochę wejść w buty swojego przyszłego szefa, czy team lidera, czy inaczej nazwanego, można sobie wyobrazić, na czym mu najbardziej zależy. Czyli po czym on sam rozpoznaje, że jego praca jako człowieka zarządzającego zespołem, że on się w tym sprawdza, tak? Jeżeli załóżmy, jest to team leader koordynujący deweloperów, to w tym momencie od jakościowej pracy jego deweloperów zależy wynik całego zespołu, zależy wynik jakby kolejnych porcji tworzenia oprogramowania i co za tym idzie, on jest z tego rozliczany. Więc do swojego zespołu będzie przyjmował ludzi, którzy są świadomi tego, że pracujemy jakby na wynik Mhm. całego zespołu, tak? Że każdy od siebie dokłada się do cząstkowego wyniku i rozumie wszystkie niuanse, które są z tym związane, bo te niuanse na przykład inaczej będą w dziale handlowym wyglądały, inaczej w księgowości, a inaczej w zespole deweloperów, czy DevOpsów, czy testerów, czy jeszcze kogo innego, tak? Więc, Mhm. więc tu chodzi o te niuanse. Więc jeżeli zestaw tego, na czym zależy potencjalnemu szefowi, razem z niuansami, pomaga mu podjąć decyzję, czyli jakby wpłynie na to, jaką decyzję on będzie podejmował, to z tego pryzmatu dopiero będzie patrzył na CV kandydatów, czy warto zaprosić kandydata jednego, drugiego, czwartego, czy może nie zapraszać, bo nie będzie sensu ich spotykać. I teraz wiesz, patrząc na taki ogólny, taki ja to nazywam świętym gralem rekrutacji, czy w IT, czy nie w IT, idealny kandydat rozumie tak naprawdę trzy kwestie. Że on musi być po pierwsze skuteczny w tym, co robi, po drugie, że musi być opłacalny dla firmy i po trzecie, musi być wiarygodny. Okay? Mhm. Trochę tutaj przedłużę. Nie wiem, czy patrzyłeś przez ten pryzmat na twoje zdobywanie Y, pracy? Y, nie patrzyłem, ale mam tutaj kilka ale. Po pierwsze, No. kto rekrutuje, tak? Mhm. Znaczy w sensie, bo teraz powiedziałeś o team liderze, który rekrutuje do zespołu, tak? A na przykład w mojej firmie jest tak, że pierwszy etap robią rekruterzy, tak? I u nas na przykład, okej, czasem jako ja i lider mogę powiedzieć, że nie chcę tej osoby w zespole, tak, ale my mamy w ogóle inny flow rekrutacji, nie? My rekrutujemy do firmy, a nie rekrutujemy do zespołu, nie? I Okej. to jest jeden typ, nie? Jedna rzecz i to bardzo często chyba też tak w korporacjach będziesz miał, nie? Że rekrutujesz do korporacji, a nie do konkretnego jakiegoś tam zespołu. Wiesz co, Chociaż to tutaj jest tak też... różne. Tak różne. Wiesz, Okej. podeprę się tylko przykładem projektów, które realizowałem w ciągu ostatniego roku, bo zarówno deweloperów, jak i testerów, jak i DevOpsów rekrutowałem do jednej firmy i początki moje jako headhuntera, współpracy z tą firmą, to szło jak po grudzie, strasznie to szło, dlatego że ja dysponowałem tylko tymi oficjalnymi wymaganiami na liście, na jednym dokumencie, który został mi przesłany i po kolejni kandydaci zarekomendowani przeze mnie jako headhuntera odpadali, tak? No i w tym momencie mówiłem, ok, tu coś trzeba zmienić. Więc jak się zdzwoniłem z osobą, która właśnie szefem była rekruterów w danej firmie, powiedziałem, że w ten sposób to jakby do niczego nie dojdziemy. Ja poproszę w takim razie o rozmowę z człowiekiem, który jest techniczny, czy dla danego zespołu, czy dla danej grupy zespołów, jeżeli to jest jakby ten podobny typ pracy. Ja potrzebuję usłyszeć, jak ta praca w środku wygląda w organizacji, czy to w pojedynczym zespole, czy w różnych zespołach, bo to da się wyciągnąć pewne odgórne wytyczne i dopiero w oparciu o to będę mógł dalej wznowić rekrutację.
Słuchaj, dopiero kiedy pogadałem z człowiekiem technicznym i się dowiedziałem dużo więcej, jak wygląda stack technologiczny, jak wygląda proces obiegu informacji, co jest istotne z tych wymagań, które oni wypisali na liście, które są krytyczne, a które są nice to have, bo ja to miałem na jednej liście. Ja tak naprawdę szukałem Mhm. człowieka, który miał to wszystko, nie? Oprócz tego kwestie miękkie, czyli jak ten człowiek, jaki mniej więcej powinien mieć charakter, bo organizacja też ma pewien zbiorowy charakter. Dopiero jak tego człowieka przetrzepałem, rozmawialiśmy chyba za 45 minut. Długo, niedługo, zależy jak spojrzeć. Jak to wykonałem, i pod tym kątem zacząłem prześwietlać kandydatów, to nagle się okazało, że moi kandydaci dochodzili do finałów rozmów i z nich byli już wybierani ci, żeby do współpracy, czy też nie, ale to nie był człowiek, który ledwo co przeszedł pierwszy etap i ja się cieszyłem Mhm. jako rekruter, wow, tylko skuteczność moich późniejszych rekomendacji do tej firmy wynosił około 80%, czyli że Mhm. 80% kandydatów dojeżdżała do finału, tak? Więc jakby rozumiem model, o którym mówisz, że osobą decyzyjną, czy jakby ten, który prowadzi rekrutację, to jest na początku rekruter i team leader nawet jeszcze tego kandydata nie ogląda. Natomiast mam wrażenie, że w wielu firmach modele rekrutowania pod kątem ich skuteczności, myśląc, potrzebują być nieco zmienione, bo na koniec dnia ten człowiek i tak trafi do jakiegoś zespołu, tak? I tak Tak, firma ma tak. jakiś zbiorowy charakter, nie? Tak, tylko widzisz, znaczy u nas jest kilka jakby rozmów, nie? No bo u nas rekruter jakby odpowiada za taką preselekcję. Zazwyczaj patrzy na CV, czy Mhm. kandydat ma określone umiejętności, które się wpasowują pod to, co my szukamy, dzwoni do niego i umawia rozmowę z liniowym. I liniowy już robi taką wstępną preselekcję pod kątem umiejętności miękkich, czy on się nadaje, Mhm. czy się wpasuje w charakter firmy. Później są jeszcze dwie rozmowy, jedna albo dwie rozmowy, już teraz nie pamiętam. Na pewno jest to rozmowa techniczna i podczas rozmowy technicznej, przynajmniej ja też stricte na przykład bardzo mocno zwracam na umiejętności miękkie czy pracę z biznesem, bo ja pracuję w software house i dla nas to jest po prostu bardzo istotne, tak? Tak. E, i oprócz umiejętności technicznych, tak? I wiesz, już moja rola jako jakby osoby rekrutującej jest też, ja przynajmniej tak uważam, że sprawdzić, czy ta osoba się nada do naszej firmy, czy ma po prostu, czy będzie się wpasowała w kulturę naszej firmy, w to, jak my Mhm. pracujemy, tak? Bo, no, bo mam, wiesz, software house ma po prostu specyficzny flow, e, firmy produktowe mają swój specyficzny flow i Zgadza się. uważam, że po prostu każdy jakby rekrutuje pod siebie stricte pod swoją osobę. No i jeszcze później są, no, w zależności też stanowiska, rozmowy ewentualnie z project managerami, które już Jasne. bardziej tak zwracają jakby na umiejętności miękkie. Jasne. Wiesz, to w sumie mówimy o tym samym, tylko trochę Mhm. z dwóch stron, bo na koniec dnia jest albo jedna, albo dwie osoby, no rzadziej trzy, które podejmują tą finalną decyzję o tym, czy człowieka zatrudnić, w oparciu o to, co usłyszeli od wszystkich zaangażowanych we wcześniejsze etapy. Czyli tak jak mówiłeś, ten rekruter na preselekcji, czy ktokolwiek rozmawia później, zrobi screening techniczny, kto inny, albo nawet ta sama osoba będzie sprawdzała, czy ten człowiek się nadaje do współpracy z biznesem, prawda? Także wiesz, tutaj jest kilka etapów. Każda musi mieć specyficzny, czy jakby dość precyzyjnie ułożony proces pod daną firmę i jej specyfikę, bo tak jak słusznie zauważyłeś, czy to jest software house, czy firma produktowa, czy jeszcze ktoś inny, każdy będzie po prostu patrzył pod swoim kątem. Nie? I to jest, widzisz, zadanie, które jest po stronie kandydata. Z kim ja mam do czynienia? Czy ja aplikuję do software house'u, czy do firmy produktowej, czy być może do jakiegoś korpo dużego typu bank, które ma jeszcze inny set rozwiązań i problemów, które ma na pokładzie. Bo od tego zależy po prostu specyfika, na co kłaść największy nacisk. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli profilowanie CV. To jest tutaj w ogóle rzeczą, która jest bardzo mocno niedoceniana przez kandydatów, bo w zależności od tego, do jakiej firmy CV wysyłasz, można odrobinę to CV stuningować, tak, żeby było zaadresowaniem tego, co w danej firmie jest Mhm. potrzebne, bardziej lub mniej. Podam Ci jako Mhm. przykład w moich zamierzchłych czasów, tak, że załóżmy, pracowałem wcześniej w banku, byłem specjalistą do spraw produktów internetowych, więc miałem styk i z działem technologii bardzo mocny, i z działem
produktowym, reklamacjami i tak dalej, ale na przykład jak później aplikowałem w stronę stanowisk headhunterskich, to moje profilowanie CV polegało na tym, że wyłuszczyłem te rzeczy związane ze współpracą z ludźmi i organizacją, a rzeczy techniczne zostawiłem z tyłu, tak? Mhm. Albo jak 1,5 roku temu podjąłem decyzję o powrocie do rekrutowania w tym sektorze, tym razem w sektorze IT, to moje CV wyglądało zupełnie inaczej, bo z mojego bycia przedsiębiorcą i prowadzącym Akademię Rekrutacji wyłuszczyłem te wszystkie rzeczy techniczne, które sprawią, że Mhm. mogę być oceniony jako skuteczny rekruter w zakresie właśnie IT szeroko rozumianego, tak? Deweloperów, Mhm. testerów, DevOpsów i wszystkie inne specjalizacje. Więc to jest tutaj szalenie istotne, nie? Mhm. Czyli wracamy do założenia. CV jako dokument musi być czymś, co pomoże podjąć decyzję. Jeżeli tam będzie za mało informacji, bo ktoś skrócił CV, ścisnął je niepotrzebnie, przepraszam, wywalił informacje istotne, byleby tylko zmieścić się w tych mitycznych 2 stronach, to jest strzał w kolano, trochę wyrywanie dziecka z kąpielą, bo jest bardzo duża szansa, że osoba decyzyjna, czy to na pierwszym etapie decyzyjności, czy na późniejszym, nie zobaczy tego, co jest dla tej osoby Mhm. ważne. Nie? Albo jeżeli CV jest generyczne, jedno do wszystkich firm, to jest owszem, co prawda mniejsze prawdopodobieństwo, że osoba decyzyjna tego nie zobaczy, ale wciąż nie zobaczy ta osoba tego, że tego wrażenia nie będzie, że to CV jest dedykowane dla nas. Nie? Mhm. Tak, że to rozwiązuje ich problem, albo że ta osoba ma kompetencje, które oni szukają. Właśnie Dokładnie tak. dużo osób, mam wrażenie, właśnie robi jedno CV, tak, i później wysyła do 100, 200, 500 firm i się dziwi, że ma zero odzewu, tak, a zamiast Aha, wejść po prostu i sprawdzić, w tej firmie są istoty tej rzeczy i po prostu je chociaż wytłuszczyć, tak? Albo po prostu, nie wiem, zmienić kolejność, po prostu pokazać, że dobra, to jest to jakieś istotne. Zmienić na przykład ten opis, co na przykład na górze mamy, tak? Że na przykład, nie wiem, się tak. wpasowuje to w jakoś, czy kulturę firmy, czy model pracy. Mhm. I wtedy mamy o wiele większe szanse, że po prostu taka osoba po prostu weźmie nasze, rozważy nas jako potencjalnego kandydata. Dokładnie tak. Do tego jeszcze kolejny element, który myślę jest najbardziej kluczowy, to jest coś, co można nazwać szeroko rozumianymi osiągnięciami z dotychczasowej pracy. I to jest tak często zaniedbywany przez sektor IT element CV, że to jest głowa mała. Najpierw powiem Ci to przez pryzmat rezultatów mojej pracy headhunterskiej stricte. Jeżeli miałem kandydata, bo jakby moja praca polega na tym, że ściągam kandydatów z rynku względem projektu, który się toczy u klienta i jak ktoś pasuje mniej lub bardziej, oczywiście bardziej jest to cenne, wysyłam go z moją rekomendacją, z notatką z rozmowy z danym kandydatem. No i teraz, w zależności od tego, jakie jest CV, to mam jako headhunter większą ochotę do takiego kandydata zadzwonić albo mniejszą. Nie? I na przykład, jak weźmiemy na warsztat 2 osoby, niech będzie deweloper, nieważne jakiego języka, i pierwszy opisał tylko i wyłącznie swój zakres obowiązków, czyli co robił na projekcie, a drugi do tego dopisał osiągnięcia, które mogą być rozumiane, że skrócił się czas na przykład dewelopowania pewnego fragmentu aplikacji poprzez pewne decyzje strategiczne, które podjął on na własnym gruncie. Albo, że zwiększyła się jakość na przykład kodu i zmniejszyła się tym samym ilość poprawek, które są potrzebne. Tak? Ja bardzo teraz ogólnikowo mówię, Mhm. celowo nie dotykam z pewnej specyfiki, albo w kontekście testowania, że ktoś na przykład sprawił, że to testowanie zostało dużo bardziej zautomatyzowane względem tego, co się robiło wcześniej. Mhm. Na poziomie listy obowiązków oni będą wyglądać tak samo, ale przez pryzmat osiągnięć ja widzę, że kandydat numer 2 jest kilka razy bardziej skuteczny. I być może ten pierwszy Tak, też jest skuteczny, nie? Ale on o tym w ogóle nie napisał. wiesz co, to też inną pokazuje według mnie bardzo, ale to bardzo ważną cechę czy umiejętność, którą które jest według mnie dosyć ciężko do nauczenia. Czy pokazuje, że ty myślisz biznesowo, że grasz do tej samej bramki co biznes, tak? Tak. Bo teraz pokazując, że na przykład skróciłeś czas developmentu o, nie wiem, 5-10%, tak? To pokazuje, że ty rozumiesz, że ty jesteś kosztem, znaczy po co ty tworzysz ten software, nie? Że nie po Mhm. to, żeby popisać sobie fajny kodzik, tylko że to rozwiązuje jakieś konkretne problemy biznesowe. I jest duża szansa, że jak ty pogadasz z taką osobą, to ona też będzie miała taki mindset probiznesowy i Tak. szybciej, wiesz, dogadacie się
i po prostu łatwiejsza praca będzie z taką osobą. Aczkolwiek jest to bardzo ciężkie, bo też na przykład w swoim CV starałem się coś takiego pisać i jest to ciężkie pisać, szczególnie w IT, bo jak zmierzę, że coś się szybciej buduje, nie? Przecież my nie mamy takich, wiesz, rzadko kto mierzy, nie? Czy development oszedł ileś procent. Raczej jeżeli już to może menedżerzy, tak? Ale ty z menedżerami Mhm. zazwyczaj o czymś takim nie gadasz. Jeżeli się, I to nie jest błąd. wiem, Wejdę ci w słowo. To jest błąd, okej, dlatego że jedną z pierwszych rzeczy, którą kandydat rozpoczynający pracę w nowej firmie, mam wrażenie, powinien zrobić, zwłaszcza w sektorze developmentu czy szeroko rozumianym IT, to jest to, żeby pójść do swojego bossa i zapytać, OK, słuchaj, co my mierzymy pod kątem skuteczności i czy w ogóle mierzymy, nie? Bo być może powinniśmy zacząć. Ja chcę okej. widzieć efektywność mojej pracy, bo wiem, że jestem skuteczny, ale chcę mieć miarę tej skuteczności. Czy my mierzymy, nie wiem, cykle wytwarzania oprogramowania i ile to zajmuje czasu, albo ilość błędów, albo czy jakoś trakujemy progres swój własny na tle projektu, po to, żeby widzieć, czy jesteśmy w tym lepsi, czy też nie, nie? Owszem, to pytanie może być bardzo niepolityczne, bo to może pokazać niekompetencje swojego nowego szefa, prawda? Bo jeżeli on tego o tym nie pomyślał, a ktoś tutaj wyjdzie i zacznie mu challenge'ować, że to jest źle, to też nie będzie dobre. Więc to trzeba zrobić bardzo umiejętnie, żeby było zadane pytanie w formacie, który pokazuje, że to jest dla dobra wszystkich w zespole, prawda? Więc Mhm. jakby to jest jedna z podstawowych rzeczy, która w ogóle powinna zostać zrobiona. Podam Ci Mhm. analogię do reszty świata, nie IT. Kandydata, z którym rozmawiałem no, niedawno, bo robiłem takie wideo ankiety i na przykład przez sam fakt tego, że kandydat się zorientował, które projekty są najcenniejsze dla firmy, to akurat był sektor logistyczny. Zorientował się bardzo szybko, które projekty są najcenniejsze dla firmy i prosił o angaż właśnie w te projekty, to sprawiło, że od drugiego roku pracy dla firmy on się nie musiał w ogóle upominać o podwyżki, bo zarząd kojarzył go, okej, to jest ten gość proaktywny, który widać, po którym widać, że jemu zależy na sukcesie całego biznesu z poziomu stanowiska, które on zajmuje, więc z automatu dostawał podwyżki takie, jakie chciał co roku i pracuje tam już ponad 4 lata w tym momencie, jest mega zadowolony, oni są z niego zadowoleni, więc wiesz, ten przykład można przełożyć Mhm. do zespołów dewelopujących oprogramowanie w bardzo dużym Tak, ale znowu, ale też wydaje mi się, że nie wszędzie to zadziała. Znaczy w zależności od firmy, tak? Bo jeżeli masz na przykład startup, no to nie będziesz Mhm. miał mierzonego niczego. Szczególnie na początku już miał, wiesz, totalny rozpierdziel, każdy robi wszystko, nie? Więc to też Jasne. zależy od firmy. Jak pójdziesz tam do menedżera, no ci powie, czy mierzymy coś? No nie mierzymy, bo jak powiesz, że zacznijmy mierzyć, to wiesz co, ale mam tyle roboty, że to będę 10 To osób prawda. jest do pierdzielenia, nie? Jasne, jasne. Wiesz, to jeżeli nie da się tego mierzyć na poziomie organizacji, to na pewno da się to mierzyć na poziomie własnym, jako specjalisty w danym zakresie, żeby określić punkt startowy, z czym ja zaczynam i jak wygląda moja skuteczność po kwartale, po pół roku, po roku, prawda? Nie są to rzeczy, które zajmują jakoś szczególnie więcej czasu. Jeżeli na poziomie organizacji tego nie ma, to na swoim własnym podwórku mogę to robić, tak? O, podam Ci przykład co nie było mierzone w mojej poprzedniej firmie rekrutacyjnej, a co zacząłem mierzyć sam. Bo okazało się, że na przykład nikt nie mierzył mojej skuteczności jako rekrutera w kontekście zamkniętych projektów i skuteczności rekomendacji. I były różnego rodzaju tarcia wewnątrzfirmowe związane z tym, że się rynek zaczął zmieniać, że mniej faktur firma wystawiała i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, jak się rozlało po wszystkich, to też na mnie, że potrzebujemy poprawić wyniki, nie? A ja w tym momencie zmierzyłem skuteczność swoich zamkniętych projektów, zmierzyłem ilość rekomendacji i wyszło, że na poziomie firmy skuteczność zamknięcia projektów to było 20, maksymalnie 25%, czyli projekt wchodzący, projekt zamknięty i możemy wystawiać fakturę. W moim przypadku ta skuteczność była na poziomie 50%. Teraz Okej. zobacz, dopóki Mhm. ja tego nie zmierzyłem, to w tym momencie brałem narrację tą, która idzie z góry, że o, firma ma problem, to ja też być może powinienem swój wynik poprawić. Ale jak miałem ponad dwukrotnie wyższy wynik niż średnia firmowa, no to Mhm. co tutaj poprawiać, nie?
W Tak, tym to inni momencie muszą się do ciebie, że tak powiem. dokładnie to. I w tym momencie miałem bardzo klarowny argument do mojego team leadera, hej, mówię, chłopie, musisz się spiąć, żeby dowieść lepsze projekty, bo ja skuteczność zamknięć mam odpowiednio wysoką i w tym momencie odpowiedzialność już nie jest po mojej stronie, nie? I to Mhm. jest coś, co wpisałem do CV, to jest coś, o czym operowałem w rozmowach z kolejnymi firmami i to jest coś, co sprawiło, że jak rozmawiałem z 3 firmami po rozstaniu się z dotychczasową firmą rekrutacyjną, to z 3 firm dostałem oferty pracy. Nie? Przez pryzmat tejże skuteczności, którą zmierzyłem dla siebie sam. Oczywiście historia jest dużo szersza, ale podaję tylko jeden rodzynek, Mhm. wycinek z tego, ale mam nadzieję, że to odbiorcom naszego nagrania po prostu pokaże, co jest tutaj najbardziej istotne i pożenię to z tym, co ty powiedziałeś, że ta świadomość biznesowa. Powiedziałeś, że to jest trudne do nauczenia, ale z moich doświadczeń wynika, że jak tylko ktoś chce, to się tego nauczy i to dosyć szybko. Tylko ważna jest ta chęć, nie? Żeby przynajmniej pogadać z ludźmi umocowanymi wyżej odnośnie tego, co ma dla firmy największe znaczenie, po to, żeby mógł się odpowiednio względem tego po prostu ustawić. Znowu, mówię na poziomie odpowiednio ogólnym, nie wchodząc w szczegóły, ale ta świadomość biznesowa jest szalenie ważna, bo z tego wynika to, jak mierzysz swoją skuteczność, dalej z tego wynika to, jakie znaczenie masz dla firmy i w kontekście zmiany pracy to też przekłada się na skuteczność zdobywania kolejnego zajęcia. Tak, a czy wiesz co? Trochę polemizował, że to jest łatwe do nauki. Mi osobiście zajęło to jakieś 2-3 lata. Wyrobienie Okay. sobie takiej świadomości biznesowej, bo wcześniej byłem takim typowym programistą, że chciałem pisać piękny kodzik, nie? I zanim, wiesz, ja to przeszedłem taką drogę, musiałem mieć, wiesz, oczywiście parę fuck-upów i tak dalej. Trafiłem na kilku dobrych liderów, których obserwowałem po prostu, jak oni rozmawiają z biznesem, na co zwracają uwagę i tak dalej. Może to też temu, że nie miałem na przykład mentora, kogoś, kto by powiedział, że dobra, robisz tak Bardzo, i tak dalej, nie? To pewnie bardzo by mi ważna jest jeszcze przyspieszył cierpliwość. Tak. proces. Bo musiałem jakby sam po prostu na zasadzie obserwacji się uczyć. Tak, bo zobacz, scenariusz byłby zupełnie inaczej, podejrzewam w Twoim przypadku, gdybyś to ty może nie tyle, że się domagał, ile zgłaszał, że ty chcesz mieć kogoś na kształt mentora od strony biznesowej, bo w momencie, w którym zacząłbyś rozmawiać ze swoim bossem na zasadzie, OK, nasz zespół ma jakieś znaczenie w kontekście firmy przez pryzmat tego, co robimy. Teraz, Mm, czy jest coś, co mm. możemy zrobić, żeby to znaczenie w kontekście firmy i biznesu było na przykład większe, co by się przyłożyło na Znaczy, wiesz większe co, ja to zasięgi. komunikowałem, nie? Tylko, że w mojej opinii, żeby kogoś nauczyć, to musisz sam rozumieć, co ty robisz i dlaczego to Dobra, robisz. dobra, A dobra. akurat te osoby, które były nade mną, miałem wrażenie, że robiły rzeczy intuicyjnie, tak? Jak ja ich Mhm. pytałem, dobra, ale jakieś, wiesz, szczegóły, to nie umiały po prostu mi dać jakiegoś takiego, nie wiem, algorytmu czy sposobu po prostu działania, nie? Wiesz, albo mówiły na przykład Jasne. o jakichś rzeczach, co dla nich były intuicyjne, a ja dopiero po jakichś 2-3 latach jakby takiego samego dochodzenia do wniosku, już teraz rozumiem, o czym one mówiły, nie? Ale ja wtedy po prostu to, co one mi mówiły, ja tego nie rozumiałem. Mhm. Wiesz co, okej, dobra, wspomniałem łatwe do nauczenia, bo trochę w domyśle miałem, że też sięga się po zewnętrzną wiedzę, jak na przykład to, co mam w moim kursie dotyczącym tworzenia CV. On się nazywa Odpicuj mi CV, gdzie ja uczę specyficznie na temat rynku pracy, jak to wygląda i na temat tego, na czym może potencjalnym szefom zależeć i wtedy faktycznie to się po prostu skraca, nie? Co nie zmienia faktu, Mhm. że jeżeli, zobacz, postaw się w butach swojego potencjalnego szefa, jakbyś miał pomysł na zmianę pracy. Przychodzi do ciebie kandydat, który rozumie, rozumie swoją rolę w jego zespole z punktu widzenia organizacji i deklaruje gotowość do takiej pracy, która sprawi, że tobie, jako potencjalnemu szefowi, będzie łatwiej albo będzie mniej problemów przychodziło w codziennej pracy, no to w tym momencie patrzysz na takiego człowieka, że okej, idealny kandydat niemalże, bo ja dzięki Mhm. temu, że ten człowiek się będzie dobrze umiał ustawić w moim zespole, będę miał wynik mojego zespołu zrealizowany, co sprawi, że ewentualny, załóżmy, splendor ze strony czy to zarządu, czy higher ups będzie płynął lepiej w moim kierunku jako team lidera, czy szefa zespołu, tak? I na mój zespół oczywiście też. I teraz zestawić to z kandydatem, który totalnie nie ma tego pojęcia, nawet można, pójdźmy w skrajność, jest takim roszczeniowym typem, może być bardzo dobrym specjalistą, bardzo inteligentnym, ale jednocześnie roszczeniowym na tyle, który oczekuje, że cała firma się pod niego ustawi.
No i teraz, w zależności od tego, ile masz problemów codziennych związanych z twoją pracą, to możesz albo mieć chęć się pod takiego człowieka ustawiać, albo możesz w ogóle nawet nie mieć na to czasu, nie? I teraz Mhm. wybór w tym momencie się staje dosyć prosty, patrząc przez pryzmat tych dwóch skrajności, prawda? Mhm. Tak, ale tu znowu ale, bo E, jeżeli sobie weźmiemy stanowiska osób wchodzących do IT, nie, juniora, trainee i tak dalej, Aha. to taki junior to są przez prawie rok czasu kosztem dla pracodawcy, nie? Więc ty tam nie napiszesz w CV, że ty będziesz, wiesz, góry przynosił, tak? Bo Mhm. ty jesteś jakby inwestycją, tak? Przez ileś tam miesięcy, nawet czasami do roku czasu po prostu pracodawca musi wyłożyć na ciebie kasę, tak? Bo ktoś głównie dlatego, że ktoś cię musi mentorować. Zanim ty się staniesz jako tako samodzielny, to dopiero jakby zaczynasz na siebie zarabiać. No i jak w takim wypadku, taka osoba na przykład wchodząca na rynek pracy Mhm. ma przygotować CV, nie? Bo znaczy, czyś nie napisze, że wiesz, zarobisz na mnie 50 tysięcy, nie? W ciągu roku. To by było nierealne, zgadza się. Bardzo fajnego tematu dotknąłeś i opowiem o tym przez pryzmat jednego kandydata, którego szkoliłem, który znalazł pracę jako programista w 8 dni po swoim kursie programowania. Tyle, że tutaj zahaczymy o dużo szerszy kontekst. Jeżeli to jest junior, tak? Junior w pewnym momencie musi udowodnić, że będzie jego praca, czyli jego wdrożenie, będzie w miarę szybkie, bo tak jak wspomniałeś, przez pierwszy okres jest to koszt, oraz że ma pewien styl myślenia związany z biznesem, który sprawi, że dużo łatwiej będzie, dużo szybciej osiągnie pełną prędkość. Co się wydarzyło w przypadku tegoż kandydata? On jeszcze na kursie, abstrahując od tego, że robił dużo swoich projektów, ale swój projekt na koniec kursu programowania zrobił nie przez pryzmat tego, co jemu się wydawało fajne do pokazania pracodawcom, tylko przez coś, co będzie miało styczność z biznesem. I teraz, on był na kursie wtedy, to jeszcze było PHP stricte plus jakby okoliczności, i on jako swoją pracę na koniec zrobił serwis warsztatu samochodowego, którym to, jak wchodzisz na stronę główną, można było zgłosić, jaki pojazd, jakiej marki i co jest do zrobienia, wybrać termin odstawienia samochodu do warsztatu. Oczywiście stworzenie konta, logowanie, to nie było nic skomplikowanego. Oczywiście było to dla niego pracochłonne z pozycji juniora, ale on i tak to zrobił. Teraz co dalej? Po zalogowaniu, po odstawieniu samochodu można było sprawdzić statusy i przewidywany czas odbioru, jeszcze parę innych feature'ów dodatkowych, no i jakby ustawienia konta, prymitywny serwis, można powiedzieć, tak? Ale Mhm. inny od tego, co robili jego koledzy z grupy, bo na przykład jeden zrobił jakąś prostą grę, inny zrobił jakiś kalkulator, co z biznesem de facto nie miało żadnego związku, nie? Mhm. A on No tak. pokazał, potrafił rozebrać, zrobić case biznesowy warsztatu samochodowego, najpierw na poziomie operacyjnym, czyli co tam się w środku tego biznesu dzieje, potem zmapował to na rzeczy cyfrowe, jak to można ucyfrowić. I dalej to już zrobił development. Z racji tego, że to było PHP, co on robił na kursie, musiał się trochę douczyć JavaScriptu, żeby to zrobić, bo jakby łączność z bazami danych też miał już w ramach kursu. I to był dla niego koronny produkt, którym on się sprzedawał w oczach pracodawców, pokazując, że to on już ma pewien styl myślenia, który sprawi, że będzie szybko mógł się odnaleźć w zespole i uczyć też technologii, która jest do tego istotna. Do tego ze swoich doświadczeń wcześniejszych wyłuskał wszystkie rzeczy związane z właśnie rozumieniem biznesu, bo on przez lata wcześniej pracował w firmie rodzinnej, która po prostu była firmą zaopatrującą pewnego giganta z sektora żywnościowego w sprzęt. Nie? I z racji tego, że musiał być kimś na kształt takiego trochę niemianowanego kierownika, no bo był synem właściciela, po prostu pokazywał w tym CV, znowu pod kątem profilowania, wszystkie te rzeczy operacyjne, za które odpowiadał. I to wszystko razem sprawiło, że miał dużo lepszy start, plus pewne umiejętności dotyczące ukrytego rynku pracy, o którym pewnie jeszcze za chwilkę opowiemy. Niemniej jednak zdobycie pracy zajęło mu 8 dni. Finał jest taki, słuchaj, że on w tym momencie zarabia 5 razy tyle, co na starcie, więc no, jest Mhm. konkretny wynik. Właśnie sobie
po raz kolejny wyjechał do Azji, gdzie siedzi przez tą zimniejszą część naszego roku, a potem wraca i ma jakieś tam szersze plany, plus chyba jeszcze pracuje dla więcej niż jednej firmy, po prostu stał się na tyle dobry. Dobra, to jest jakby historia Mhm. jego sukcesu, tak? Ale zamykając to wszystko, co zrobić może junior? Właśnie tego typu rzeczy, no bo jeżeli jest juniorem, to jakąś wiedzę techniczną przyswoił przez pryzmat choćby kursów, tak? Chyba, że Mhm. kończył uczelnię. Ale nawet czy jedno, czy drugie, czy kurs, czy uczelnia, to jeszcze nie pokazuje, że ten człowiek myśli w kategoriach biznesowych. Nie? Mhm. I jeżeli Tak. chcecie pochwalić praktyczną wiedzą, to właśnie przez pryzmat tego typu projektów, które Mhm. zmapują jakiś fragment malutkiego biznesu na postać cyfrową i pokaże, że on jest w stanie robić podobne rozwiązania, bo widzisz, po tym przykładzie tego warsztatu samochodowego i rozumienia swoich mapowania procesów biznesowych, jeżeli ten człowiek poszedłby do banku, bardzo szybko się tam odnajdzie. Jeżeli pójdzie do software house'u, będzie robił rozwiązania, załóżmy dla automotive, też się bardzo szybko od tym odnajdzie. Każda inna gałąź biznesu też się odnajdzie, bo ten core myślenia o Mhm. biznesie już tam jest. Nie, nie wiem, czy to Tak, tak. odpowiada na to, co mówiłeś, bo tak Tak, skrzydła. tak, tak, ale jeszcze dodam od siebie, że ja uważam, że jakby te umiejętności soft skillowe czy takie biznesowe dadzą o wiele więcej, znaczy dadzą szybszy awans niż umiejętności techniczne. Bo jeżeli osoby z szeroko pojętego biznesu zaczną was zauważać, to nawet jeżeli na przykład macie braki w umiejętnościach technicznych, to nie wam znajdą osoby po prostu techniczne, którymi będziecie zarządzać. I tak to będzie wymagało. Jeżeli wy będziecie się świetnie dogadywać z biznesem, to nie was zrobię na przykład jakimś menedżerem albo kimś takim, Tak, bo zobaczycie, że świetnie, po prostu macie świetne kompetencje w czymś innym i dorobią wam osoby, więc no, niekoniecznie musicie chcieć iść w tę stronę, tak? Tylko bardziej mi chodzi o to, że rozwój tych umiejętności to jest wydaje mi się, że nawet ważniejszy niż po prostu. będą promować. Tak, bo o wiele szybciej po prostu można dostać awans, a to jest jeszcze ważniejsze na stanowiskach wyższych niż senior, bo tam praktycznie bez rozwoju tych umiejętności, no to może będą jakieś firmy, w których się to uda zrobić, ale w większości podejrzewam, że nie. Wiesz co, nawet jeśli chodzi o seniorów, o seniorów, których ja rekrutowałem, to bardzo często były oczekiwania, że ten człowiek soft skille jednak będzie miał, dlatego że abstrahując od wysokiej wiedzy merytorycznej, którą powinien mieć, jeszcze oczekiwano od niego, że będzie kimś na kształt mentora dla Mhm, części zespołu. Oczywiście nie będzie ich szefem, ale będzie im doradzał w pewnych fragmentach, że też będzie rozumiał rolę swoją w biznesie, czyli że właśnie styczność z biznesem jako senior po nim będzie jakby była najbardziej oczekiwana. Także to, co mówisz, jak najbardziej. mhm. Soft skills, wiesz, to jest Tak. pewna ciekawostka. Dokończę dwa zdania. Mhm, Bo tak, ja mam 44 lata, nie? Może nie widać, ale pamiętam czasy, kiedy deweloperzy, programiści to byli ludzie totalnie aspołeczni w 97%, gdzie to były okolice tak do 2003 roku. A dopiero potem okazało się, że pośród programistów, specjalistów dołączają ludzie, którzy mają jakiś styl życia, mają jakieś swoje zajawki, mają umiejętności społeczne, które wykraczały ponad to, co się w tym sektorze dużo wcześniej spotykało i też się zmieniła percepcja, bo wcześniej dział IT, dział programistów to była taka warownia, do której nikt nie wchodził, o ile nie musiał. Ludzie z brakiem społecznych umiejętności, a potem okazało się, że IT jest faktycznie częścią biznesu, mało tego, w wielu firmach strategiczną, nie? Bo mhm. jakby, jeżeli produkty mamy cyfrowe na przykład tylko w wielu organizacjach, no to jakby nie spojrzeć, jest to strategiczna rola, nie? Tak, no jeszcze tak, kiedyś to po prostu potrzebowałeś jakiegoś łącznika, który po prostu przyszedł, Tak, pogadał z tymi ludźmi z IT, zrozumiał, o czym oni mówią i przekazał im to tak, żeby oni jeszcze chcieli to zrobić. zgadza się, tak to wyglądało. Teraz już trochę No, nie. Więc wiesz, tak, no. wracając do CV, Mhm, znowu zawinę to do tego wstępnego wniosku, że to jest dokument, który ma komuś ułatwić podjęcie decyzji. Przykład z jednego z kandydatów, akurat on nie jest z IT. Miał rozmowę kwalifikacyjną, już drugi etap, z jednym z bossów ze Stanów i co się okazało? Ten boss już wstępną decyzję o zatrudnieniu go
podjął na etapie czytania CV, bo było po pierwsze, nie było ściśnięte do dwóch stron. To CV zawierało argumentację, która jest odpowiedzią na typowe problemy tego biznesu i to, co ten człowiek powiedział kandydatowi, że przeczytałem pana CV, mam wrażenie, że ze zrozumieniem, tak trochę sobie śmiał się sam z siebie, więc o tym już nie będziemy rozmawiać, bo to jest dla mnie jasne. W CV wszystkie informacje, które mnie interesowały, już miałem i one zostały sprawdzone na pierwszym etapie. To, na czym mi zależy w tej rozmowie, to poznanie pana od strony personalnej. Jak pan się zachowuje w sytuacji konfliktowej, w sytuacji, w której mamy do dowiezienia jakąś część projektu, a jest mało czasu, mamy mniej zasobów niż potrzebne, żeby dowieść jakiś czas i tak dalej. I od tej strony chcę pana poznać, więc o tym pogadajmy, tak? I teraz zauważ, kluczowa informacja. Wstępna decyzja o zatrudnieniu go była podjęta już na etapie czytania CV. I to pośród kandydatów, których szkole w ramach Akademii Rekrutacji, to nie jest wcale rzadkie zjawisko. O ile Mhm. kandydaci kompleksowo CV stworzą. Nie? Mm, Teraz się zastanawiam, czy u nas by coś takiego przeszło. Czy u nas i tak była chyba weryfikacja techniczna, ale na pewno jeżeli byłoby dobrze zrobione CV bo jeszcze jak rekrutuję, jeszcze się nie spotkałem, żebym dostał CV z tymi rzeczami, co mówiliśmy. Tak, żeby ktoś na przykład miał wypisane osiągnięcia probiznesowo, nie? Jestem przekonany, że na pewno bym zwrócił na to uwagę i prawdopodobnie bym zaczął po prostu rozmowę od tego, nie? Albo na przykład coś w stylu, jak to mierzyliście, co zrobiliście i tak dalej. I to też jest kompletnie po prostu inna rozmowa, bo Mhm. prawdopodobnie też bym był już do tej osoby wstępnie przekonany, tak? Bo bym patrzył, że dobra, ona już się nadaje mindsetem do naszej firmy, to jest tylko, wiesz, parę pytań kontrolnych, czy ona to, co zawarła w CV, to jest prawdą, tak? Później, jeżeli patrzysz, to wiesz, bo też podczas rekrutacji jest to coś takiego, czyli wiesz, zawsze powiedzmy, to jest subiektywne, tak? Jeżeli Mhm. ty ktoś ci się nie spodoba, to zawsze możesz po prostu zadawać takie pytanie, że go upierdzielić, nie? Czyli i tak masz później kilka osób, wiesz, weryfikujących, ale słyszałem w przypadkach, że wiesz, że ktoś się komuś nie spodobał i po prostu specjalnie mu zadawali trudne pytania, żeby pokazać, że on nic nie umie, go jakby nie wziąć, bo na przykład charakterem do zespołu nie pasował, na przykład, tak? Jasne, tak. No Druga dobra, to sprawa, jest że. fajne. Już tego dokończę. Druga sprawa, że też oceniamy osoby pod kątem personalnym, nie? I to zawsze jest taka próba odpowiedzi na pytanie, czy ja chcę z tą osobą współpracować, tak? Czy jeżeli mam tę osobę wziąć do siebie, do zespołu, czy ona by się sprawdziła, czy bym chciał z nią współpracować, czy mi się dobrze z nią rozmawia, tak? No bo nawet jeżeli nie będzie super techniczna, tak, to w większości takich projektów biznesowych ważniejsze jest to, czy ta osoba się pasuje do zespołu, czy będzie miał dobry charakter, a nie, że będzie jakiś super ograniaczem, nie? No bo chyba, że budujesz rakiety w kosmos, to pewnie inne kryteria są. Zgadza się, zgadza się. Wiesz co, dwa aspekty. Pierwszy, mówisz, że takich CV nie spotkałeś, natomiast ciekawostka, pracując jako headhunter IT, napotykałem CV moich klientów sprzed wielu, wielu lat, którzy stworzyli CV, bo zobaczyli moje ogłoszenia na social mediach, więc bez porozumienia ze mną po prostu aplikowali. Więc siłą rzeczy rekomendowałem ich dalej, jak się tylko nadawali do zadania. I co ciekawe, oni najszybciej przechodzili do finałowych rozmów. Czyli to, że pewne, pewne informacje były w CV zawarte, to sprawiło, że najszybciej byli zapraszani i później do finałowych rozmów. Nie? A druga sprawa, to co mówisz, taki typowy cultural fit, to na przykład jak robiłem rekrutację dla jednej firmy, która jest ze Stanów, a w Polsce ma silną reprezentację, dla nich to był szalenie istotny aspekt całej rekrutacji. Nawet trzeci etap był poświęcony tylko i wyłącznie na to, czyli na cultural fit. Nie? Ale to wiesz, to są rzeczy, których nie sprawdzisz. Na CV tego nie Tak, napiszesz, tak. że bo nawet jak napiszesz, jestem odpowiedzialny, sumienny i się wpasowuję w zespół, papier wszystko przyjmie. Więc trzeba to Tak, tak. dodatkowo po I, i, prostu. i, I co to znaczy tak naprawdę? Uważam, że Dokładnie tak. takie rzeczy akurat jeszcze bardziej chyba zaszkodzą w CV, bo ktoś patrzy, że co on jest wydumany jakiś, a czy wiesz, co to nie on? Nie? Nie? Dokładnie. Okej, ale to co w takim razie powinniśmy pisać w CV? Wiesz co, pierwsza sprawa. Żeby to, co ja polecam i co się bardzo mocno sprawdza, to to, żeby na początku CV pod Twoimi informacjami osobistymi zawrzeć coś, co jest profilem kandydata, czyli informacje pod kątem
w czym jesteś dobry, czyli twoja specjalizacja, informacje, że jesteś skuteczny w tym, co robisz, czyli osiągnięcia i to, co ciebie interesuje, czyli kolejne stanowisko, przynajmniej jedno, które sobie możesz zapisać. Bo to tworzy efekt tak jak efekt nagłówka prasowego. Jak masz dobrze napisany tytuł artykułu, to wiesz, czego się możesz spodziewać po reszcie artykułu, co jest pewnym przyspieszeniem względem tego, gdyby takiego profilu kandydata nie było, bo wtedy rekruter czy ktokolwiek przegląda CV musiałby przejrzeć całość materiału, całość CV, żeby zbudować sobie wstępny mentalny obraz, kim ten kandydat jest, czego możemy po nim oczekiwać i czego on sam może szukać. I to jest procedura, która jest obarczona dużo większą ilością błędów i pewnych znaków zapytania nad kandydatem, bo będzie pewna doza niepewności. Podczas gdy jak taki profil kandydata powstanie, no to się okazuje, że osoba przeglądająca CV w reszcie dokumentu będzie szukała potwierdzeń tego, co było napisane w takim profilu. Bardzo mocno to ułatwia, a w szczególności to ułatwia zadanie ludziom, którzy chcą się przekwalifikować. Dlatego, że w takim profilu kandydata mogą napisać, jaka była ich dotychczasowa specjalizacja, co w życiu robili i co docelowo chcą robić, oraz uzbroić taki profil we wszystkie materiały, z których czerpali wiedzę na temat przekwalifikowania się, kursy, szkolenia, materiały, webinary, meetupy, projekty, które zrealizowali, czyli będzie taka piguła informacyjna, czego się po tym człowieku można spodziewać i dopiero potem reszta CV, czyli ich doświadczenie zawodowe dotychczasowe. Znaczy, tu mówimy o tych, co się przekwalifikują. Natomiast w kontekście, kto już parę lat funkcjonuje, albo parę lat, no przynajmniej rok funkcjonuje, no to w tym momencie kolejne etapy to jest doświadczenie zawodowe ze szczególnym parciem na te osiągnięcia, o których wspomniałem. Dalej oczywiście znajomość technologii, wykształcenie, języki, wbrew pozorom bardzo ważna sprawa. Ale to masz Przynajmniej języki obce czy programowania? nie, języki obce, bo języki programowania to ja wliczam w kompetencje twarde. Języki obce, dlatego że bardzo dużo firm przynajmniej na poziomie dokumentacji oczekuje znajomości, a spośród nich też dość duży procent oczekuje, że na poziomie przynajmniej konwersacyjnym kandydat będzie się Mhm. po angielsku porozumiewał, prawda? Mhm. No i na samym Okej. końcu wiadomo takie rzeczy jak hobby, tylko po to, żeby poznać człowieka ze strony personalnej, jak już tą oficjalną część skończymy, klauzula RODO, ewentualne referencje, Mhm. w międzyczasie wplecione linki do portfolio GitHuba czy do innych miejsc, na które warto zajrzeć. I to wszystko, jeżeli dobrze jest opracowane, tworzy pigułę informacyjną, która ułatwia podjęcie decyzji. Także to tak na Mhm. ogólnym poziomie. Okej, a to jeszcze dopytam dwie rzeczy. Jak wpisywać poziom znajomości języka? To jedno. A drugie, czy wpisywać poziom znajomości technologii? I jeżeli tak, to jak? Haha, dobra, dotknąłeś drugiego ważnego tematu, od niego zacznijmy. Poziom znajomości technologii. To, co jest zmorą rekruterów, to jest Java 3 gwiazdki na 5. Albo Mhm. umiejętności DevOpsa na poziomie 4 gwiazdek na 5. Nikt poza autorem tych 4 czy 3 gwiazdek nie wie, co to oznacza. Mhm. Tak? Zobacz, Tak. tak jak kandydaci wpisują spoza sektora IT. Excel na poziomie 3 gwiazdek na 5, tak? Czy tam progress bar w 70%. Co to oznacza? Excel jest tak dużym kombajnem, że możesz za pomocą Excela zarządzać stanem magazynowym, prowadzić rekrutację, prowadzić księgowość, prowadzić dane do marketingu, odpowiednio zarządzać, Tak. więc co to Cały dział znaczy możesz po 4 na firmie 5? prowadzić. Tak, Mhm. teraz E, myśląc o językach programowania, możesz robić rozwiązania dla biznesu mniejszego, większego, dla mobilnych rozwiązań, dla szybkiego przetwarzania danych, do przetwarzania dużej ilości danych i każde z tego będzie miało swoją specyfikę, tak? Mhm. Więc zamiast Tak. tego Mhm. dokończę zdanie. Zamiast Mhm. tego trzeba podać kontekst. Czyli jeżeli znasz język programowania, to jakie, załóżmy, poziom aplikacji, czy jaki poziom był realizowany przez ciebie. Okej, dobra, tutaj widzę, że mógłbym zdryfować w bardzo dużą ilość szczegółów, ale generalnie na tym się zamknę. Podać po prostu kontekst, dla jakiej firmy pracowałeś, na jakich projektach, tak? I ile z nich zostało, powiedzmy, dowiezione i to mniej więcej osobom rekrutującym da pogląd, czego można po tobie się spodziewać, tak? Bo sam Mhm. wiesz o tym, że jak ktoś ma na przykład 3 lata doświadczenia, to też niewiele znaczy.
To jest Mhm. pewien wyznacznik, owszem, ale może się okazać, że ktoś, kto ma 3 lata doświadczenia, ma umiejętności z poziomu 5 lat innego kandydata, nie? Mhm. Dlatego Tak. tutaj kontekst znajomości danej technologii ma ogromnie duże znaczenie, nie? Mhm. Choćby, nie wiem, ktoś Mhm. był testerem. Tester, no to może być tester manualny, tester automatyzujący. Jeżeli automatyzujący, to w tym momencie, czy z jakich frameworków korzystał? Może pisał własne, może opracowywał case'y biznesowe i tworzył sam tworzył scenariusze testowe, albo Mhm. nie robił tego i tylko odtwarzał scenariusze napisane przez kogoś innego, tak? Więc wiesz, Mhm. kontekst jest tu królem w tym kontekście, w tym Tak. znaczeniu. Jeszcze ja dodam od siebie jako osoby rekrutującej ze strony technicznej, bo tu wspomniałeś takie powiedzmy z punktu widzenia rekrutera, nie? Ale załóżmy, że takie CV by przeszło, ja bym dostał osobę, która miała 3 gwiazdki na 5, tak? I teraz załóżmy, że to technologię znam na poziomie eksperckim, nie? Czy w sensie, że y, u mnie 1 gwiazdka, to już u niektórych to może być poziom seniority, czy tam 2 gwiazdki, tak? Jak ja Hmm, CV pod tym kątem weryfikować, to się okaże, że ten typek ma w ogóle 0,2 gwiazdki na przykład, nie? A wpisał mi 3/5. tak. I po prostu będzie to strzał w stopę, nie? Bo wtedy osoba zacznie, wiesz, nie wiadomo, trzeba spojrzeć w ten sposób, nie wiadomo na kogo się trafi po drugiej stronie, nie? Bo się może trafić na, nie wiem, naprawdę mega eksperta, tak? A może się trafić do której osoby to faktycznie te 3 gwiazdki na 5 będą 3 gwiazdkami na 5, a może się trafić na takiej, że, że nasz poziom wiedzy to nawet nie będzie 1 gwiazdko, tak? I wtedy już patrzy na, i wtedy to jest takie coś, że dobra, ta osoba trochę nakłamała w CV, nie? I jeszcze wtedy będę na nią inaczej po prostu patrzył, nie? Tak, tak, to się zgadza, to się zgadza. Wiesz, a takim już najwyższym poziomem precyzji opisu swojej znajomości technologii, to jest to, co rekomenduję kandydatom i też widuję u naprawdę małego wycinka. To jest na przykład, pracujesz dla firmy X. W ramach firmy X opisujesz zakres obowiązków i projekty, które realizowałeś dla jakiego rodzaju biznesu i dla jakiego kalibru biznesu. I zaraz potem, jeszcze przed osiągnięciami, możesz pokazać, jaki stack technologiczny był, na którym pracowałeś. I teraz mądra głowa, czy to rekruterska, czy osoby technicznej, która weryfikuje, połączy kropki. Bo jeżeli kandydat, załóżmy, wypisał, że pracuje dla banku, tudzież firmy bankowej, finansowej, że zajmował się projektem kantoru wymiany walut online i na tym tle backend projektował czy przepisywał, niech to będzie Java, tak? I że ilość operacji, która przechodziła przez ten kantor, to jest załóżmy 4 miliardy w skali miesiąca, albo czasami nawet dnia może być, tak? I oprócz tego, jaki był zespół, w którym pracował i dla kogo te projekty realizował, czy to były tylko i wyłącznie dla własnej jednostki organizacyjnej, czy być może też projekty dla całości banku, jaka baza danych z tym była związana i tak dalej, to stworzy tak naprawdę pojęcie, czego można od takiego Mhm. człowieka oczekiwać. Bo wiadomo, Tak, że on tak. nie pracował na przykład na aplikacjach mobilnych, nie robił rozwiązań, które są rozwiązaniami UX-owymi typu jakieś wizualne na przykład engine, tak? Mhm. Nie były to gry, nie było to ten kontekst Mhm. zbudowany ma Tak. znaczenie, po którym będzie można wywnioskować dla części firm, że to jest idealny człowiek dla nas i tu Mhm. już jest ten moment, kiedy może być ta wstępna decyzja o zatrudnieniu go podjęta, Mhm. albo zdecydowane nie, bo jego kontekst zupełnie do nas nie pasuje. I to też jest dobry scenariusz, bo jest to zaoszczędzenie dziesiątek rozmów w skali pojedynczego procesu poszukiwania pracy, zaoszczędzenie na nieproduktywne rozmowy, z których nic nie wynika. Bo podam Ci Mhm. pewną ciekawostkę, jeśli chodzi też ogólna, nie tylko o IT, ale cały światek rekrutacyjny. Kandydaci, którzy tworzą CV niepełne, bywa, że są zapraszani na większą ilość rozmów rekrutacyjnych niż ci, którzy tworzą CV sprofilowane, pełne, z kontekstem i z dokładnymi danymi, ale długofalowy efekt jest taki, że ci z niepełnym CV, pomimo dużej ilości rozmów, nie dostają pracy, bo jak tylko zostają dopytani o jakieś tam szczegóły, okazuje się, że powiedzmy czegoś nie umieją, albo w innym kontekście to umieją,
a ludzie z precyzyjnym CV mogą chodzić na 1/3 liczbowo ilość rozmów kwalifikacyjnych, ale dostają pracę w skali jedna oferta pracy na 2-3 rozmowy. Nie? Mhm. To jest mniej Tak. więcej ten poziom szczegółowości Mhm. a, i, i to ma kolosalne znaczenie dla strategii i też dla własnej głowy, no bo postaw Mhm. się w miejscu kogoś, kto chodzi na 10 rozmów i nie dostał pracy. Zaczyna myśleć, Tak, że coś tak. jest nie tak, nie? A w Mhm. momencie, w którym ktoś spiął się i okej, ma nie 5 rozmów w tygodniu, tylko jedną na tydzień, ale z 2-3 takich już ma przynajmniej jedną ofertę pracy, to jest konkret, nie? O takie Mhm. coś warto, mam wrażenie, powalczyć. Tym bardziej, że im dokładniejsze dane w CV, tym lepszą stawkę można wynegocjować. Mhm. To też jest ciekawe. Jeszcze tylko dopowiem, że to do tego, co mówiłeś, że też jest właśnie taki błąd, że na przykład osoby wypisują doświadczenie i gdzieś w lewej kolumnie wypiszą technologię, nie? Czy tam w jakich firmach pracowały, ale nie wypiszą w jakich technologiach, w jakich firmach pracowały, nie? No i skąd Mhm. mam wiedzieć, ile dany gostek ma doświadczenia? Ja wtedy go muszę pytać po prostu, tak? I Tak, o to ja tracę czas po prostu, a mam na przykład 1,5 godziny na przypytanie gostka, tak? I zamiast go, wiesz, pytać o jakieś bardziej sensowne rzeczy, to ja go muszę pytać, wiesz, o dobra, w tym projekcie ile robiłeś, w jakich technologiach, tak? I zamiast po prostu mieć to czarno tak. na białym i te 10-15 minut po prostu zaoszczędzić, tak? To my tracimy rzeczy na nieistotne z punktu widzenia rekrutacji, czy do firmy, nie? Bo to po prostu można wypisać na papierze, jak to przeczytam w 2 minuty i mamy po prostu Mhm. załatwione. Tak, tym bardziej, że zauważ, jeżeli na przykład mielibyśmy do czynienia z jakąś rzadką technologią, gdzie kandydatów jest mało, to wszystko to, o czym mówisz, że teraz narzekasz na braki informacyjne, i tak byś to zrobił. Nie? To jest, bo kandydatów jest mało i trzeba prześwietlić wszystkich. Ale w sytuacji, w której mamy do czynienia ze specjalizacją powszechnie znaną, albo mamy do czynienia z momentem takim na rynku, jaki mamy obecnie teraz, gdzie sporo kandydatów się uwolniło na rynku, to ty z perspektywy rekrutera, mając 3 kandydatów, z których 2 napisało bardzo oszczędne CV, a trzeci napisał je bardzo szczegółowe, zaprosisz w pierwszej kolejności tego trzeciego, tak? Mhm. Nie zmieniając zdania, oczywiście nie myśląc źle o tych pierwszych 2, ale z punktu widzenia twojej pracy rekruterskiej, strategicznego podejścia i czasu, o którym wspomniałeś, dużo efektywniej wykorzystasz czas na spotkania z kandydatami, którzy byli już na starcie kilka razy bardziej konkretni. Tak, bo to trzeba trochę się postawić w buty takiej drugiej osoby, nie? No bo raczej może potem trochę taki adekwatny przykład, nie? Załóżmy, chcemy sobie kupić jakiś przedmiot, nie wiem, buty na przykład, tak? I mamy 3 pary butów, które kosztują, mają, robię to samo, na przykład kupujemy buty do biegania, są 3 pary równie wygodne, ale mają 3 różne ceny. No i prawdopodobnie kupimy najtańszą, nie? I tutaj jest adekwatna sytuacja, tego, że w naszym przypadku najtańszą opcją to będzie to, jak najmniej czasu przeznaczymy na zrekrutowanie osoby jak najbardziej dopasowanej do naszej firmy, tak? Czyli to będzie w tym kontekście jakby nasza oszczędność. I teraz, jeżeli zrobimy CV jak najbardziej wykonujące te wszystkie elementy, tak, to po prostu osoba raz, że najmniej czasu będzie musiała spędzić na czytaniu takiego CV, a dwa, że po prostu inne osoby też nie będą musiały po prostu dopytywać na przykład na rozmowach, czyli znowu tracić czasu, na przykład o jakieś pytanie nieistotnych rzeczy, które po prostu było można zawrzeć w CV. Dokładnie tak. Dając trochę czasową ramę, też ci mogę powiedzieć, bo ja to też sobie pomierzyłem. Jeżeli załóżmy w pracy headhunterskiej dostawałem CV kandydata, które jest niepełne i trzeba było się, ale był pewien ślad, że ten człowiek może być dobry w tym, co robi, więc się do niego zadzwoniło. To przy CV niepełnym rozmawiałem nawet do 30 minut na taki wstępny interview. Zaznaczam, bardzo wstępny. To nie była techniczna rozmowa, bo sam nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o technologie związane z IT. 30 minut musiałem przepytywać człowieka tylko po to, żeby stworzyć pewien raport z podsumowaniem, który to podsumowanie koreluje z tym, czego pracodawca potrzebuje. Bo ja Mhm. miałem wiedzę na temat projektów pracodawcy, na jaki projekt jest ta rekrutacja, mimo że oficjalnie na przykład tej informacji na zewnątrz jeszcze nie było. Ja tą wiedzę miałem i wiedzę dostaną od kandydata, uzyskaną, musiałem wkleić i sformatować w formie raportu, który został wysyłany do klienta i na bazie tego klient podejmował decyzję, czy zaprosić człowieka na rozmowę, czy też nie. To nie musi być agencja zewnętrzna, bo ten sam proces może się odbyć wewnątrz z wewnętrznym rekruterem w software house czy w firmie produktowej, tak? Natomiast jeżeli dostawałem CV, gdzie
wszystko to, o czym dotychczas powiedzieliśmy, było. Czyli były osiągnięcia, był stack technologiczny, była znajomość technologii nie opisana przez gwiazdki, tylko przez kontekst, tak? Oprócz tego było parę jeszcze innych szczegółów. To, co ja robiłem, copy, paste do raportu, 2 zdania mojego komentarza, go. I to była Mhm. 5 minut kurtuazyjnej rozmowy z kandydatem, a nie pół godziny. W tym samym Mhm. czasie półgodzinnym mógłbym takich kandydatów przetrzepać, brzydko mówiąc, przynajmniej 5 i razem z pisaniem maili by mi się to zawęziło do pół godziny i wszyscy byliby happy, nie? Mhm. Generalnie prawdopodobieństwo tego, że będziesz jako kandydat rekomendowany kilka razy chętniej, wzrasta z szczegółowością informacji z twojego CV. Mhm. Tak, bo to trzeba też wziąć pod uwagę, że na przykład ktoś otworzy twoje CV, bo jest głodny i zaraz ma przerwę na lunch, nie? I patrzy, że nie wiem, Tak. e, no, a czy to coś tego, a czy wiesz, może się wydawać to śmieszne, nie? Ale było w Stanach kiedyś robili coś takiego, że sprawdzili, że w Stanach, koło w Stanach, że więźniowie którzy się ubiegali o zwolnienie, to przed lunchem otrzymywali częściej odmowy niż po lunchu. Nie, bo Mhm. sędziowie po prostu byli głodni i wiesz, po prostu to wpływało na ich humor. I tutaj podejrzewamy, że też może być tak związane. Tak, jeżeli wiesz, patrzę, że u kogoś brakuje jakichś rzeczy, później, nie wiem, będziesz głodny, będziesz chciał szybko coś zrobić, możesz być już mniej chętny, na przykład, żeby do takiej osoby zadzwonić, bo nie wiem, wrócić z lunchu, patrzysz, o jest następne CV, a ten gostek już ma wszystko, tak? I oczywiście pewnie nie zawsze, nie? Ale myślę, że też może mieć na to wpływ. Podam ci pewną skrajność, która będzie rozwinięciem tego, co mówisz. Robiłem rekrutację na pre-salesa dla firmy robiącej urządzenia do druku, gigant światowy, to jakby mniejsza o nazwę, i przymiałem pulę CV kandydatów. I większość z nich to byli ludzie, którzy w miarę dobrze się sprzedali na pułapie CV, ale potem odpadali na rozmowie kwalifikacyjnej, czegoś im tam brakowało. Ja już na to nie miałem wpływu, ale miałem kandydata, który na poziomie CV wyglądał strasznie. On się przysłał na tą ofertę. Na poziomie CV wyglądał strasznie. Pewne rzeczy, które były skorelowane z tym, czego pracodawca potrzebował, on to robił 10 lat temu. Oprócz tego bardzo niejasne były ostatnie 5 lat jego doświadczenia. Nie było tam osiągnięć i jeszcze parę innych. I dopiero słuchaj, po 2 tygodniach w końcu się przemogłem i do niego zadzwoniłem, myśląc, dobra, już ostatni rzut na taśmę, może coś tam się urodzi. Okazało się, że z tego powstał raport bardzo długi na temat jego doświadczeń. Oprócz tego przeszedł rozmowę koncertowo. Pracodawca był zachwycony. Poprosił mnie o sprawdzenie jego referencji z szefami byłymi z Francji i z Belgii, więc do nich jeszcze zadzwoniłem i dostałem tak śpiewające referencje na temat tego kandydata, że bezdyskusyjnie został zatrudniony za stawkę, której oczekiwał. Tak? Co się wydarzyło? Gdyby nie to, że ja naprawdę już nie miałem wyjścia, ja bym do tego człowieka nie zadzwonił. Mhm. A był najlepszy, wyprzedzający o 3 głowy tych, którzy byli dobrze sprzedającymi się na poziomie CV, nie? Mhm. Tak, tylko że tak się założyło, że no miał dużo szczęścia, że po prostu wszyscy inni odpadli. Wiesz co, tak, ale dlaczego miał szczęście? Bo tego szczęścia mógłby nie potrzebować, gdyby miał kompleksowo Mhm. zrobione CV. Tak, tak, Gdybym do dokładnie. niego zadzwonił, gdybym ja w jego CV widział rzeczy, które potem po jego rozmowie ja napisałem w raporcie do klienta, co naprawdę nie jest technologią rakietową. On mógłby to wyeksportować i napisać w CV, to byłby pierwszy kandydat, do którego bym zadzwonił i pierwszy, którego bym wysłał. Mhm. Ale I tego nie byście nie zrobił, więc musieli. potrzebował szczęścia. Mhm. Nie? Tak, i ileś osób byście też nie musieli rekrutować w firmie i czasu przepalać i tak dalej. Dokładnie w ten sposób. Także wiesz, warto być precyzyjnym na poziomie CV. Nie zawężać się do tych 2 mitycznych stron, tak? Opisywać wszystko, co jest potrzebne do komuś do podjęcia decyzji. Oczywiście bez lania wody, bo to jest druga szkodliwość, żeby, nie wiem, informacje, jakie liceum kończyłeś, no to mało to jest potrzebne do biznesu, tak? Albo wolontariaty, no okej, można, pytanie po co, tak? Albo jakieś powiedzmy większe informacje na temat hobby. To jest jakby, wiesz, to już trzeba szyć w konkretnym, specyficznym Znaczy, kontekście. wolontariat może być pomocny, jeżeli na przykład robiłeś jakieś istotne rzeczy, zarządzałeś ludźmi na przykład. Tak, 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 to Mhm. prawda. No, Więc to już trzeba jakby się zastanowić, czy to, co ja robiłem, ma przełożenie na, jakiś, na to, na jakieś procesy, czy to, co robi firma. mhm. Tak, bo jeżeli zbierałem, ja też podaję taki przykład, nie? Jeżeli zbierałeś truskawki w Niemczech, a kiedyś też dostałem takie CV,
że No, Gostek pisał, że zbierał gdzieś te truskawki, coś tam po prostu robi taką pracę, nie? W Niemczech i startował na programistę, nie? No ale i jak? Znaczy w sensie, co jego, że on robi to truskawki? Jak to się ma do programowania, nie? Ja to w ogóle nie widzę powiązania, nie? tak. Natomiast pewnie byś inaczej spojrzał na tego człowieka, gdyby on miał w tym CV, abstrahując od truskawek, całą serię kursów zrealizowanych pod kątem IT, projektów, które już zrealizował pro bono na ten moment, ale jednak one w jakiś sposób biznesu dotykają, tak? Być może jeszcze jakieś inne technologie. Więc wiesz, ja byłem świadkiem bardzo wielu przekwalifikowań kandydatów, które się zakończyły z sukcesem, które właśnie były tą ścieżką pokierowane, że pokazywały ślad informacyjny dla kolejnego pracodawcy, że ten człowiek zrobił już dosyć dużo w kontekście zdobycia wiedzy na temat nowego biznesu, nowej branży czy nowych technologii, umiejętności, tak? Owszem, Mhm, to będzie praca juniorska na starcie, ale będzie, nie? Najświeższy mhm, przykład z ostatniego kwartału. Człowiek, który był w sektorze finansowym, wymyślił sobie, że będzie pracował przy turbinach wiatrowych jako inżynier. I on zrobił chyba z 10 różnych kursów, ze 4 licencje związane z na przykład kompozytami do produkcji łopat do turbin wiatrowych, napięcia, czy jakby też prace elektryczne i tak dalej. Dostał pracę? Dostał, tak? Ale to właśnie dlatego, że on miał wymienione to już na etapie CV. mhm. Okej, fajny przykład. Jeszcze wiesz co, bym wrócił na chwilę jeszcze do tych języków, bo tak omówiłeś te języki programowania, czy to te gwiazdki, a jak Mhm. opisywać języki obce? Języki obce. Tu jest klucz bardzo prosty, dlatego że możesz znać język na poziomie na przykład dokumentacji, możesz znać język na poziomie prowadzenia biznesu, rozmów technicznych, możesz znać język już na poziomie zaawansowanym. Do tych trzech pułapów się zawężę, tak? Mhm, Bo tak naprawdę albo rozmawia, albo tylko czytasz dokumentację i tworzysz oprogramowanie, na przykład, albo rozmawiasz z klientem i tutaj nie musisz być ekspertem, nie musisz znać angielskiego na poziomie oksfordzkim, żeby zrobić biznes z kimś, albo jesteś płynny, bo na przykład jeszcze oprócz tego rozmawiasz z pojedynczymi klientami, albo pracujesz na poziomie już mocno zaawansowanym z innym krajem, tak? No to to jest sposób, w jaki bym opisywał. Angielski, na przykład dokumentacja w nawiasie biznesowy, że angielski, załóżmy, średnio zaawansowany, dokumentacja biznesowa, albo angielski na poziomie dokumentacji konwersacji, tak? I też, mhm, że to dotyka biznesu. Lub też jak jest zaawansowany, no to już jakby nie musisz do tego dodawać dodatkowych wyjaśnień. I tyle. To jakby wielkiej filozofii nie ma, chyba że jest jakaś inna specyficzna rzecz, o którą chciałeś dopytać w kontekście języków. Znaczy może powiem, jak ja to opisywałem i to jak opisywałem kiedyś, jak opisuję teraz, bo i myślę, że to ma sens akurat stricte w kontekście programistów, bo tak, jeżeli w momencie, kiedy jeszcze nie miałem tak płynnego języka mówionego, to opisałem coś Mhm. takiego, że jestem biegły w czytaniu, a komunikatywny w mowie. Tak? A teraz po prostu piszę, że jestem, opisuję jakiś poziom, na przykład B2 łamane na C1, coś takiego, albo płynny, tak, ale już mam po prostu ten angielski o wiele po prostu na wyższym poziomie. Tak? I myślę, że też jest spoko, jeżeli, jesteśmy komunikatywni, bo tak one są jakby dwie ważne rzeczy, nie? Jedna to jest właśnie czytanie, tak? No i czy ktoś jest, akurat z tym zazwyczaj większość osób nie ma problemu, ale to też wasze myślę, że fajnie sobie to rozdzielić. Tak, jeżeli mamy to wyższy na przykład poziom czytania, nie? Jeżeli to nie jest tylko komunikatywny poziom czytania, to sobie warto to powiedzmy rozbić. Okej, jasne, jak najbardziej. Można rozbić i można się posługiwać też tymi symbolami, tak? B1, C1 czy B2, C2, opisywać i rozbić to na poziomie czytania, na poziomie konwersacji, to będzie jeszcze precyzyjne, o ile taka rozbieżność w ogóle zachodzi. Bo bardzo Mhm. często jest tak, że jakby idzie to w miarę synchronicznie u kandydatów i jeżeli są na poziomie na przykład upper intermediate, no to jest i czytanie, i mówienie, i kwestia dokumentacji i wtedy po prostu wystarczy tylko jedno oznaczenie, nie? Mhm. Okej. To wiesz co, to myślę, że tak omówiliśmy już z grubsza jak pisać CV. To może byśmy teraz przeszli do omówienia mojego CV.
Dobra, no to co? Twoje CV. Mam je przed oczami. Y, Teraz jesteś widoczny dla pozostałych, tak? Dla ludzi Tak. oglądających. Okej, w porządku. Pierwsza podstawowa sprawa. Okej, teraz tylko technicznie. Czy widać, jak scrolluję dokument w górę w Tak. dół? Dobra, super. Pierwsza podstawowa sprawa, masz dwukolumnowy układ CV. Bardzo mocno tego nie polecam z prostego względu. Oko ludzkie, i tu już tak by jest taka psychologia czytania, dobra, bo to jest bardzo naciągane pojęcie. Generalnie sprowadza się to do tego, że to, co jest w kolumnie mniejszej, jest traktowane jako informacja drugorzędna. I bardzo często zdarzało się, że jak ktoś na CV, że CV przegląda na szybko, skupi się na kolumnie głównej, starając się wyłuskać z tego istotne informacje. Jeżeli ma czas, to wtedy przejrzy całe, ale tak naprawdę wstępny obraz kandydata powstaje po przejrzeniu kolumny głównej, a boczne, informacje z bocznej kolumny potrafią być traktowane jako drugorzędne. Podczas gdy, spójrzmy, co jest u ciebie, są bardzo istotne informacje. Abstrahując od informacji osobistych, tutaj masz zaczernione twoje osobiste dane i bardzo dobrze, umiejętności, wszystkie twoje, tak? Team leading, mentoring, Mhm. scrum, discipline, Tak, ale akurat te skillsy się później pojawiają wiesz, w projektach, nie? Więc akurat tu nie widzę problem. Tutaj bym widział problem tak naprawdę chyba w tym, gdzieś tam link do mojego wystąpienia podawałem. wiesz co, I to okej, chyba, ja to powiedziałem i na to chyba poziomie ogólnym. jedyna rzecz. Mhm. Bo ja powiedziałem to na poziomie ogólnym, bo za chwilę miałem Cię pochwalić, że przy Twoich jakby miejscach pracy pokazujesz technologie, które były użyte. To jest super, tak? Tylko jeżeli to ma stanowić jakby ogólny poziom Mhm. wskazówki, bardzo mocno nie polecam Okej. dwukolumnowego CV, dlatego że oko ludzkie, właśnie mówię, traktuje te boczne kolumny jako coś drugorzędnego. I jeżeli nie byłoby u Ciebie informacji na temat technologii, to jest duża szansa, że rekruter czy ktokolwiek przeglądający Twoje CV mógłby trochę przegapić co jest u Ciebie informacją kluczową, tak? Dobra, Mhm. teraz to, co masz tutaj w profilu zawodowym, że jesteś biznesowo zorientowanym, principal software engineer i tak dalej, Twoje umiejętności włączają team leading, business analysis i tak dalej. Dobra, to jest na Twój temat, super. Natomiast brakuje tutaj konkretu związanego z taką stricte specjalizacją, bo Principal Software Engineer to jest bardzo ogólne pojęcie. Da się to zawęzić do tego, co robiłeś. I teraz zobacz, wstępne zawężenie IoT. Wcześniej też IoT. A wcześniej biggest banks, tak, czyli sektor finansowy, czyli mamy dwa, IoT i banki, tudzież sektor finansowy. Możemy jeszcze iść poniżej, ale chodzi o to, że już samo zawężenie Principal Software Engineer, IoT i sektor finansowy dotychczas, to jest coś, co jest Twoją dotychczasową specjalizacją. To warto wyłuszczyć, nie? Druga rzecz, nie ma w tym Mhm. profilu A czy kandydata. ja bym Poczekaj, tutaj dokończę Aha, mój dobra. wywód i potem skomentujesz. Okej. Druga rzecz, której mi brakuje, to są osiągnięcia, bo nie widać Twojej skuteczności. I trzecia rzecz, nie widać czego szukasz, czyli krótko mówiąc, jakie stanowiska Ciebie interesują. To jest coś, co do kompletu funkcji, jaką powinien spełniać profil kandydata, po prostu mi brakuje. Dobra, Twój Mhm. komentarz. Tak, znaczy do tego Principala, to fajnie, że to pokazałeś, tylko ja bym może tutaj nie pisał, że jeżeli już nie w moim stricte kontekście, że jakieś IoT, banki i tak dalej, tylko prędzej software house, tak, bo u nas to jest to specyfika, że ty pracujesz dzisiaj w jednym projekcie, jutro w innym i poznajesz po prostu różne biznesy. I, Okej, w mhm, porządku. Warto po prostu zawęzić, bo samo Principal Software Engineer jest za bardzo pojemnym, mhm. pojemnym określeniem. Warto to doprecyzować. Także tak, jak najbardziej. Więc tak. Okej, a co z takim czymś, bo tak, ja to trochę rozróżniam jakby takie dwa pojęcia, taki klepacz kodu, czy programista i software engineer. I już ci mówię, czym one się różnią. Natomiast software engineer jest taka osobą, która dostanie problem i go rozwiąże rozwiązaniami, które są dobrane do problemu. Czyli jeżeli najbardziej wydajnie będzie coś, czy najlepszym rozwiązaniem będzie coś napisanie w innym języku, to po prostu się tego Mhm, języka nauczę, tak? A taki powiedzmy klepacz kodu, on po prostu wszędzie będzie, dostanie młotek i wszędzie będzie widział gwoździe, tak? Czyli on umiał mhm. programować w jednym języku i zawsze będzie chciał na siłę pakować po prostu to rozwiązanie z tego języka. Jak w takim wypadku uwypuklić coś takiego? Bo ja osobiście rozumiem przez to software engineer coś takiego.
No, powiem tak, to pojęcie jest rozumiane przez ciebie w ten sposób super, ale przez większość rynku też nie. Więc jeżeli zależałoby ci na tym, żeby to też wyłuszczyć, to warto by dołożyć dodatkowe zdanie mówiące na poziomie ogólnym, że dobierasz rozwiązania pod kątem najszybszego czy najsprawniejszego rozwiązania problemu, tak? Tudzież dowiezienia aplikacji czy jakiegoś fragmentu oprogramowania. Wiesz, to jest jakby temat na dłuższą dyskusję i to już wchodzimy w taki bardzo specyficzny temat, ale to jest do ogrania, jak najbardziej. Mhm. Mhm. Okej, dobra. To do tej Jeśli części nie mam dalej uwag. Jasne. Teraz, jeśli chodzi o doświadczenie twoje, tu masz selected projects. Nie wiem, czy selected tutaj ma znaczenie. A czy mam, już ci mówię, dlaczego dałem selected, bo jak No, miał napisać wszystkie projekty, to do CV to miałem, nie wiem, z 8 stron, tak? Więc ja wybrałem najważniejsze projekty z mojego punktu widzenia, żeby osoba nie musiała, sprawdzająca, się zastanawiać, czy ten projekt był duży, mały, czy był istotny, czy nie był istotny. mhm. Dobra, tutaj jest pewna rzecz z gwiazdką po mojej stronie, dlatego że bardzo jest istotne, żeby twój zapis kariery był w miarę spójny. W sensie takim, że Tak, ale przejdź sobie dalej, bo to są wybrane projekty, a ja dalej mam opis jakby doświadczenia zawodowego, nie? mhm, mhm. I tu ja rozróżniam na dwie różne rzeczy, bo to jest, widzisz, moja historia zatrudnienia, tak? I to Okej. opisuje po prostu stanowiska, w jakich firmach robiłem i to też wypisane odpowiedzialności są inne, tak? Bo tutaj już opisuje odpowiedzialności czy sukcesy na poziomie firmy, a nie projektu. Okej, dobra. Jest to fajne rozwiązanie. Przez część rekruterów będzie trochę niezrozumiała, bo pamiętaj o tym, że rekruterzy po stronie firm to są bardzo często ludzie, którzy nie mają technicznego wykształcenia i to, czego oni oczekują, to jest bardzo brzydkie, co teraz powiem, ale rekruter będzie oczekiwał w tym punkcie już CV historii zawodowej, czyli to, co masz na stronie kolejnej work history. I teraz jakby trzeba pożenić to, co ty chciałbyś przekazać, z tym, jak to powinno być odebrane z drugiej strony, żeby nie było znaków zapytania, bo na 100% w twoim przypadku powstanie znak zapytania, ok, ale jaka jest różnica? Work history, tutaj jest selected projects, tu masz opisane daty, tak? Co potencjalnie to wygląda jak opis twojej historii zawodowej i drapałby się jeden z drugim w głowę, żeby o co temu kandydatowi chodziło. Gdyby zamiast tego istniał sposób na pożenienie, czyli tutaj Spyrosoft Principal Developer, masz Responsibilities, Achievements, super, do tego dokładasz informacje z projektów, które korelują z tym, czyli na przykład, to domyślam się, że to stanowisko Frontend Architect to jest w ramach Spyrosoft czy innej firmy. Tak? Tak. Okej, no to możesz to pożenić, albo wręcz, jeżeli by ci bardzo zależało na wyeksportowaniu tego, to stworzyć na osobny dokument tak naprawdę z opisem projektów, który będzie wysyłany razem z CV, albo A, okej. opis projektów, żeby był trochę później, bo pamiętaj o tym, że myśląc o rekruterze, który robi wstępną selekcję CV, jeżeli oczekiwania ze strony tej osoby będzie, że tutaj będzie historia zawodowa, no niestety nie jest to chlubne, co powiem, ale może się pogubić. Więc Mhm. Tak, tak, rozumiem, rozumiem o czym mówisz, ale nie myślałem wcześniej o tym w ten sposób. no, Mm. Okej, a to wiesz, jakbyś na przykład, czy dałoby się pożenić tak, żeby na przykład, bo w Spyros też robiłem wiele projektów, tak? Jak w takim mhm. wypadku wypisać, że w jednej firmie robiłem wiele projektów i w tych projektach miałem jakieś osiągnięcia, jakiś stack technologiczny i tak dalej? Okej, no to tak, masz opis współpracy ze Spyrosoftem. A opisujesz daty, stanowisko i jakby ten wstępniaczek, po czym krótka lista obowiązków, po czym projekty i osiągnięcia. Projekt pierwszy. Co było zadaniem projektu, stack technologiczny i co osiągnąłeś. Projekt drugi. Co robiłeś na projekcie, stack technologiczny, osiągnięcia. I to wyczerpie temat w sposób, który będzie zachowywał pewną chronologię, właściwie odwróconą chronologię twojego gdzieś tam twojej historii zawodowej, nie? Wiesz, do celów podjęcia decyzji o zaproszeniu ciebie na rozmowę będzie to więcej niż wystarczające, bo mm, myśląc o tym, żeby rozdzielać to na te dwie listy, może powstać pewnego rodzaju konfuzja z tego. Ale to wiesz, jakby trzeba to Mhm. pożenić.
Okej, czyli co, do przykładu był, że pracujesz z Firesoft i pod spodem na przykład listę projektów, tak? Wewnątrz tego i jakoś w jakiś sposób to oddzielić, jakąś kreską na przykład, czy coś takiego i opisać te rzeczy jak już Dokładnie tak, jako wiesz, projekt. to bardzo dobrze trzeba optycznie po prostu to wyróżnić i teraz znowu zabraknie nam czasu, żeby to Mhm. opisywać szczegółowo. Też szczegóły na ten temat są w moim projekcie Odpisuj mi CV. Jeżeli ktoś będzie miał życzenie, to polecam skorzystać. To szkolenie jest dedykowane do całości rynku rekrutacyjnego, nie tylko do IT, ale też będzie pomocą w pokazaniu, jak optycznie zorganizować informacje w Twoim CV, żeby na przykład właśnie współpraca z daną firmą to był nadrzędna informacja, a później w ramach zagnieżdżania, żeby już szczegółowe informacje pokazać tak, żeby się nikt nie pogubił, bo pamiętaj o tym, że twoje CV będzie przeglądane nie tylko przez rekrutera, ale też osobę techniczną z zespołu, potencjalnego szefa i być może w szczególnych przypadkach przez człowieka z zarządu albo kto inny, kto będzie podpisywał twoją umowę. Nie? I każda z Mhm. tych osób będzie poszukiwała innego rodzaju informacji, żeby cię móc zarekomendować dalej. Rekruter będzie poszukiwał informacji, że jesteś skuteczny i trzeba mu tą informację podsunąć, tak? On może nie zrozumieć całego staku technologicznego, z którym ty przychodzisz do rozmów o współpracy, ale jeżeli pokażesz mu informację o skuteczności przez pryzmat na przykład osiągnięć, dużo chętniej będziesz rekomendowany dalej, tak? Osoba Mhm. techniczna, no to wiadomo, osoba, która będzie twoim potencjalnym szefem, też będzie myślała o spójności twojej kariery, tak, że nie jesteś skoczkiem, że nie przyjdziesz do projektu na 3 miesiące i nie zwiejesz gdzieś dalej albo na pół roku, tylko że twoja historia zawodowa pokazuje pewną spójność, nie? Tego typu niuanse wszystkie po prostu mają znaczenie przy nie tylko tworzeniu CV, ale też przy rozmowach, bo pamiętaj o tym, że CV jest bardzo dobrym narzędziem do samej rozmowy kwalifikacyjnej. Jak dobrze masz zmontowane CV, to rozmowy o wynagrodzeniu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej są dużo prostsze, bo możesz wskazać konkretne zestawy argumentów, jak to się opłaca firmom finansowo. W związku z tym to, czego ty oczekujesz jako twoje wynagrodzenie, będzie dużo jakby łatwiejsze do osiągnięcia, nie? Mhm. Dobra, lecę Fajnie, o dalej. tym akurat nie myślałem. Ale dobra. No. Kolejna rzecz, też na poziomie technicznym. Tu masz w stopce klauzulę zreplikowaną na każdej stronie. Jest to zupełnie niepotrzebne i trochę zaśmieca optykę dokumentu. Wystarczy raz na koniec i tyle, nie? Mhm. Także to. Teraz, patrząc jeszcze na tutaj, Mhm. także mówię, A to chodzi mi o jeszcze, tylko jeszcze tworzenie. dopytam, czy na koniec dokumentu, czy na początek? Bo teraz rekruter będzie gdzieś tego szukał, tak? Wiesz co, na koniec, tak naprawdę jest to istotne, żeby to było i tutaj nie ma znaczenia, nie ma potrzeby, żeby to się replikowało w stopce każdej Okej. strony dokumentu. Dobra, czyli tak, tak jak wspomniałem, proponował pożenić work history z projektami. Poniżej masz wykształcenie, to jest OK. I w tej samej kolumnie, tak jak wspomniałem, informacje na temat Twoich umiejętności technicznych, czyli wszystko to, co jest tutaj. Teraz. mm, To masz pogrupowane bardzo ładnie, bo na przykład wszystkie związane ze środowiskiem, czyli Azure Cloud, Docker, Appware, Octopus, to jest jedno. Tutaj kwestie metodyk projektowania, czyli albo test-driven development, czy domain-driven development, czy tak dalej, to jest pogrupowane. I też języki, to masz bardzo fajnie i to też polecam wszystkim kandydatom, żeby to się znalazło właśnie posegmentowane, bo to bardzo ułatwia optyczne odnalezienie informacji, tak? Jeżeli bym poszukiwał dewelopera, który jest w stanie jakoś wpłynąć na środowisko, będę patrzył na takie aspekty. Jeżeli będę patrzył szukał lepszego zawodnika, który jest w stanie projektować oprogramowanie w kontekście metodyk, które potem na przykład ułatwiają testowanie, to będę szukał tego, co właśnie zaznaczyłem, nie? Jeżeli będę chciał kogoś, kto będzie materiałem na team lidera, będę szukał tego, co tutaj. Także bardzo fajnie to ująłeś tutaj. Certyfikacja jak najbardziej, ale to, czego mi brakuje u ciebie bardzo mocno, to są informacje o wszystkich kursach i szkoleniach, które miałeś na przestrzeni lat. Tego nie ma praktycznie w ogóle, poza, Bo nie miałem. aha, dobra, ale miałeś inne źródła wiedzy, które sprawiły, że jesteś tak dobry w tym, co robisz, jak No jesteś. tak, no tak, ale to sobie wpiszę, że przeczytałem 10 blogów.
Albo Już to obejrzałem, wylistuję listę filmików na YouTubie, które obejrzałem, bo ja tak 90 tam parę procent wiedzy to ja tak zdobywałem. w porządku. W sekcji kursy i szkolenia potrzebne jest, żeby podać wszystkie informacje na temat źródeł wiedzy, które potem poprawiły wyniki Twojej pracy albo umożliwiły w ogóle generowanie dobrych wyników. Nie tylko kursy szkolenia online, wróć na sali, mogą to być kursy online, nawet cząstkowe, słuchaj, wiem, że się ludzie śmieją z kursów na przykład z Udemy, ale to jest pewien przynajmniej wstęp do tego, żeby jakąś wiedzę liznąć, nie? Ja na przykład w kontekście bycia Scrum Masterem zrobiłem sobie kurs na Udemy. Nie mam aspiracji w tym kierunku, ale mam głębsze rozumienie tematu, tak? Poza tym jeszcze jest kilka innych rzeczy, które mocno mogą, nawet to mogą być, poczekaj, jakieś webinary, gdzie usłyszysz dosłownie kilka zdań zmieniających percepcję tego, co dotychczas robiłeś zawodowo, że od kolejnego dnia idzie ci to łatwiej i szybciej, nie? Ale To to, mogą ale być, to co, mam podać link do webinaru, czy co? nie, samą nazwę. Webinar w temacie X poprowadzony przez pana ABCD, na przykład. Ale wiesz, jak to było 10 lat temu, to ja nie pamiętam już takich rzeczy, nie? Okej, dobra, to jakby trzeba by to odgrzebać. Znowu wchodzimy trochę na bardzo szczegółowy poziom informacyjny, niemniej jednak na pewno da się to Mhm. przedstawić. Generalna zasada jest taka, to nie muszą być kursy w sali z certyfikatami i tak dalej, bo czasem może być tak, że jesteś obecny na jakimś wydarzeniu nieformalnym. To może być nawet prowadzony live przez eksperta w Twoim temacie, który Ci wyjaśni 5 rzeczy, które od kolejnego dnia sprawią, że Ci łatwiej jest wykonywać pewne zadania. To już jest źródło wiedzy, które warto wpisać w Mm, kursy i szkolenia. tak, a czy wiesz co, jeszcze tak myślę, jakby to trochę przełożyć stricte na IT i to, co dla mnie jako z poziomu rekrutera byłoby istotne, na przykład Mhm. wypisanie listy osób, na przykład kogo się śledzi, od kogo się czerpie wiedzę. Już nawet nie stricte szkolenie czy coś, tak, ale jeżeli ja znam tę osobę, albo mogę sobie nawet wygooglać, bardzo Mhm. szybko będę w stanie sprawdzić, czy ta osoba wie, o czym mówi, tak, jeżeli widzę, że ty Tak. tą osobę followujesz, nie? Albo po prostu oglądasz jej materiały, chodzisz na konferencje czy coś takiego, no to wiesz, też będzie też jakiś punkt zaczepny do rozmowy, nie? Na przykład nawet Zgadza się. nie musisz wklepać, co tam było, ale później taką osobę zapytam, dobra, ale czego się nauczyłeś od takiej osoby? Mhm. Wiesz, tym bardziej jak wspomniałeś, co mam wpisać linki na YouTubie. Tak, jak najbardziej podać też właśnie źródła wiedzy, ale może nie w postaci konkretnych linków, tylko konkretnych ludzi. Bo domyślam się, że osób, które dostarczają instruktaż dla deweloperów, jest ich pierdyliard. Natomiast mogą być 3, 4 postacie, które followujesz już od lat i czerpiesz od nich wiedzę, i to jest źródło wiedzy twoje, że jako źródło YouTube, materiały szkoleniowe pana ABCD na jego kanale dotyczące tematyki ABCD, tak? Na przykład, to jest jakby jedna z możliwości, którą możesz ująć. Także jak najbardziej to jest coś, czego mi u ciebie bardzo brakuje, bo to też pokazuje, że taka sekcja pokazuje, że kandydat przekuwa wiedzę na praktykę, Mhm. tak? A dobra, to jeszcze dopytam, bo teraz też dużo osób prowadzi jakieś YouTube, blogi, pisze i tak dalej. W jaki sposób to też uwidocznić? Wiesz co, pytanie podstawowe, czy w ogóle uwidaczniać? Bo pamiętaj o tym, że wracając do założenia, CV jest dokumentem pozwalającym podjąć decyzję. Pytanie Mhm. podstawowe jest takie, czy informacja na temat bloga bądź YouTube'a wpłynie na chęć zaproszenia ciebie jako Mm. kandydata na Znaczy, rozmowę kwalifikacyjną. znaczy Może ja, być ja mam tak, na, może nie. Ja mam na myśli takie, jeżeli ktoś pisze stricte bloga technologicznego, nie? No, no nie pisze o, wiesz, o składaniu kanapek, nie? Tylko na przykład jest junior regular developerem taki, jakby opisuje swój proces, tak? Ma jakiś problem i na blogu na przykład się dzieli tym, jak rozwiązał dany problem. I w takim kontekście uważam, że to bardzo pomoże, nie? I jakby to Tak, uwidocznić wtedy. wiesz co, tak jak masz tu w CV, podałeś link do YouTube'a, to jest Mhm. miejsce przy informacjach osobistych, jest miejsce na link do LinkedIna i jest miejsce na link do YouTube'a, czy bloga, czy innych. To akurat tu nie masz na przykład do twojego GitHuba, nie masz link. Nie, bo nie mam, a czy nie mam tam za dużo.
Okej, w porządku. No dla niektórych jest to dosyć cenne źródło przekazania wiedzy czy zaprezentowania się, ale jak Mhm. najbardziej jest miejsce. Mhm. Natomiast, Tak, raczej jeszcze odnośnie GitHuba bym tu dodał, nie podawajcie GitHuba, jeżeli nie macie dobrych projektów. Raczej podajcie linki jeżeli macie, jeżeli chcecie już podawać GitHuba, to zróbcie sobie jeden projekt, który będzie takim pokazowym i podajcie link konkretnie do tego projektu, bo teraz, jeżeli macie na GitHubie 10-20 projektów, ja wejdę na tego GitHuba i tylko jeden będzie dobry, a 10 skopanych, i akurat trafię na ten skopany, to stwierdzę, że wy nic nie umiecie, tak? I mogę mhm, nie dojść do tego najlepszego i też nie będę miał czasu, żeby przejrzeć 10 czy 20 projektów. A jeżeli nie macie w ogóle projektu jakiegoś takiego piloto dobrze zrobionego, to uważam, że lepiej jest nie podawać GitHuba, bo jeżeli tam będzie po prostu jakiś bałagan, no to bardziej zaszkodzi niż pomoże. to prawda, to prawda. No, natomiast to, co wspomniałeś, że jeżeli załóżmy są jakieś problemy, które udało się rozwiązać, nie, to paradoksalnie LinkedIn może być dużo lepszym miejscem, żeby się podzielić tego typu wzmianką. E, Oczywiście najpierw dodając wszystkich potencjalnych szefów do twojej siatki kontaktów, żeby oni w ogóle zobaczyli to, co ty publikujesz, ale właśnie LinkedIn jako miejsce do wymiany wiedzy biznesowej, bo to, co zauważyłem w ramach takiego trochę personal brandingu, okazuje się, że ludzie, którzy postują, nie wiem, raz na tydzień, to naprawdę nie trzeba częściej, ale pokazują rzeczy, z którymi się zawodowo zetknęli, problemy, które rozwiązali w jakiś niespecyficzny sposób, albo jakąś cenną perspektywę, dotyczącą ich pracy, to oni są kojarzeni z imienia i nazwiska przez potencjalnych szefów, których oczywiście wcześniej dali do listy. I gdzie się dzieje magia? Jak się później odzywają do tych potencjalnych szefów z chęcią porozmawiania o współpracy, to już nie są anonimem Filipem z Konopi, tylko już człowiekiem, który jakieś sensowne treści publikował. Mhm. Tak, tak, no to jest bardzo właśnie fajne. No, wiesz, no, jakby też mówię przez pryzmat historii ludzi, których wyszkoliłem, którzy pracę zdobyli szybko. Dobra, jeśli chodzi o CV, to w sumie tyle, bo te zmiany, o których wspomniałem, to już jest coś, co sprawiłoby, że mogłaby podskoczyć ilość konwersji, czyli zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne, bo nie tylko w samym CV jest rzecz, ale też działaniu na otwartym czy ukrytym rynku pracy. To, co trochę mocno rozpieściło deweloperów i specjalistów różnej maści w IT, to było to, że mieli bardzo dużo ofert jeszcze do kwietnia tego roku. Natomiast teraz tak dużo ofert nie ma Mhm. oficjalnie publikowanych, i to zaznaczę, bo może się okazać, że działając na tak zwanym ukrytym rynku pracy, czyli docierając do potencjalnych szefów bezpośrednio, możesz stworzyć sobie zupełnie nowe stanowisko, nieprzewidziane dotychczas w budżecie, w założeniu, tylko dlatego, że y, potencjalny szef dostrzeże w tobie człowieka, który abstrahując od znajomości technologii, może być wartościowym nabytkiem w jego zespole. Bo są, no, mówię otwarty, ukryty rynek pracy, może warto to doprecyzować. Otwarty rynek to są ogłoszenia, ukryty rynek to są stanowiska, które się zazwyczaj rozchodzą przez relacje i rekomendacje. I dla całego rynku statystyka jest taka, że 70% wszystkich stanowisk rozchodzi się właśnie przez relacje i rekomendacje, czyli załóżmy, w Twojej firmie pojawia się nowy wakat, to co? Proszą Ciebie o to, żebyś zastanowił się, czy jest możliwość polecenia kogoś z Twoich znajomych na to stanowisko. Jeżeli taka osoba zostanie przez Ciebie polecona i zatrudniona, to informacja o tym stanowisku nigdy nie dociera do poziomu ogłoszenia. Mhm. Prawda? Tak, i jak teraz kojarzę, to u nas w pierwszych latach to w ogóle na pewno grubo ponad 50% było osób rekrutowanych z polecenia, może nawet Mhm. 70-80. No, 70-80 to jest rynkowa statystyka. W moim przypadku osobistych moich kontaktów, osobistego mojego strategii 3 na 4 stanowiska zdobywałem przez właśnie relacje i rekomendacje no, to jest właściwe właśnie dla całego rynku, jaki obserwuję. Nie tylko IT. Także warto się też w ten mhm. sposób zacząć, brzydko powiem, lansować, ale tak, żeby po prostu rynek się dowiedział o tym, że istniejesz, tak? I że jest ktoś taki jak ty, dostępny do rozmów, bo co jest ciekawe, tego typu strategia jest do rozgrywania
w trakcie, kiedy masz jeszcze i masz cały czas dobrą pracę, nigdzie ci się nie spieszy, to jest najlepszy moment na to, żeby takie relacje z potencjalnymi szefami nawiązywać, bo Mhm. nie ma ciśnienia, nikt nie posunie cię z obecnego stanowiska. Możesz pogadać o wariantach rozwojowych. Bo pamiętajmy też o tym, że ci potencjalni szefowie, jeżeli do nich przyjdziesz, to mogą dopiero potrzebować kogoś takiego jak ty za pół roku, bo Mhm. są plany strategiczne na nowe gałęzie biznesu, które dopiero wtedy będą zakładać potrzebę kogoś takiego jak ty, więc możesz już się względem tego dobrze ustawić. Nie? Ale mówię, to Mhm. jest cała metodyka, na którą nie będziemy mieli dzisiaj czasu, a jest dostępna poprzez Akademię Rekrutacji, więc jak ktoś ma życzenie pogłębić swoją skuteczność, to można przejrzeć mojego YouTube'a, też ze strony Akademii Rekrutacji jest dostępny, albo po prostu wpisać Akademię Rekrutacji na YouTubie. A to, co bardzo mocno polecam, to jest właśnie to szkolenie Odpisuj mi CV, bo to ułatwi wiele ścieżek, po prostu uniknie kandydat problemów, a na pewno uniknie frustracji związanej z tym, że jest mało odpowiedzi, tak? Tak jak teraz widzę często na te problemy polskiej branży IT na tej grupie, już jest mniej heheszków na temat rekrutacji, a już jest dużo więcej informacji o takich no, realnych problemach ze zdobyciem pracy. Nie? Mhm. Tak, no dokładnie. Czy też ich śledzę i też to tak zauważyłem. No, rynek się zmienia, nie? I trzeba się trochę Tak, do tak, tego dostosować. To myślę, że co, możemy już chyba powoli kończyć, tak? Ta rozmowa już tak. wyszła. To, czym chciałem się podzielić, to się Mhm. podzieliłem. Bardzo fajnie było, że mogliśmy omówić Twoje CV, bo to na żywym przykładzie pokazuje, co jest dobre a w co jeszcze warto uzbroić dokument. Mhm. Tak, to z mojej strony dzięki wielkie, że zgodziłeś się spotkać i naprawdę masz masę wiedzy, dużo cennych wskazówek, nawet ja, gdzie myślałem, że mam dosyć tam sporo wiedzy na ten temat, to po rozmowie z tobą to jednak patrzę, że, że no jednak mój poziom wiedzy, wiesz, tak, z tym, nie, że póki nie wiesz ile nie wiesz, to myślisz, że wiesz dużo. E, Jasne, jasne. Więc mam nadzieję, że będzie dla Was wartościowy. Ze swojej strony myślę, że nawet nie trzeba polecać. Udowodniłeś, że masz na tyle dużo wiedzy, że warto Ciebie nabyć kursy i że się przydadzą to każdemu i to nie tylko na poziomie tych najniższych, czy osoby chcącej się przebranżowić, ale też no, do wyższe stanowiska, tak? Bo tak jak tutaj pokazałeś, prawdopodobnie jakbym wysłał te swoje CV, to też różnie mogą być odebrane i to można wiele lepiej zrobić. Czy jeżeli można coś na takim etapie zrobić, to dlaczego tego nie zrobić? Dokładnie tak. Tym bardziej że pamiętajmy o tym, że zdobywanie pracy to nie jest wyścig z drugim i trzecim miejscem, jest tylko jedno miejsce punktowane. Nie? Więc Mhm, jeżeli można, tak jak mówisz, zrobić coś dla maksymalnego efektu, to nawet nie można, a wręcz trzeba, bo szkoda straconych szans, tak? Mogą być mhm, firmy, dla ciebie na przykład. Może być tak, że jest firma, na którą szczególnie się uparłeś i naprawdę super byłoby dla ciebie współpracować z tą firmą i przez jakiś pojedynczy brak mógłbyś z takiej rekrutacji odpaść i potem byś się o tym dowiedział, no to byś żałował jak cholera, prawda? A mhm, jeżeli byś zrobił maksa, absolutnego maksa swoich możliwości odzwierciedlonych w CV i nawet wtedy mógłbyś powiedzmy odpaść z tej rekrutacji, to wiesz, że oni szukają kogoś innego niż ty. I tyle. I tu tak. nie ma powodów do żalu, do jakiegoś zarzucania sobie Mm. czegokolwiek. Tak, a czy tylko jeszcze tutaj dodam tego rzecz, bo dużo firm ma otwartych proces rekrutacji cały czas. Teraz już się to trochę pozmieniało. Kiedyś to było bardziej nagminne i te osoby zbierały CV i co jakiś czas w transzach robiły sobie rekrutację i z tego powiedzmy całej puli wybierały najlepszych kandydatów. I mimo, że na przykład ja sobie dzisiaj wyślę te CV, tak, a oni na przykład stwierdzą, że nie wiem, za ileś miesięcy albo to będą przetwarzali, tak, albo po prostu stwierdzą, no ten typek tak się sobie nadaje, czekamy na kogoś lepszego na przykład. Jasne. No to jest temat, który jest pewną plagą, czyli tak zwane, ja to nazywam fałszywe CV, czyli że nie stoi za tym CV jakaś realna i gorąca oferta współpracy na teraz, tylko właśnie takie CV nawabia.
złapmy tyle, ile się da, wstawmy to do bazy, a za pół roku będziemy ich odzwaniać. Ale tutaj po drugiej stronie jest ktoś, kto ma żywą nadzieję, że Mhm. jego CV będzie brane pod uwagę, nie? Więc też umiejętność rozpoznawania, to też jest element szkolenia Odpisuj mi CV, ale trzeba się nauczyć rozpoznawać, czy dane ogłoszenie jest faktycznie konkretne, czy być może jest takim wabiem, takim fantomem do zbierania CV, żeby sobie zaoszczędzić frustracji, tak? Bo jeżeli, załóżmy, wysyłałbyś CV na ogłoszenia i trafiłbyś 10 ofert, nie wiedząc, jak je rozpoznać, wysłałbyś CV na 10 ofert takich, które są wabiem, takim fantomem, i z tego nie dostałbyś żadnego zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, to bardzo szybko pojechałoby to tobie po samoocenie zawodowej, zacząłbyś się zastanawiać, Mhm. czy coś z tobą jest nie tak. A w momencie, w Mhm. którym umiałbyś rozpoznać tego typu ogłoszenia i pomiędzy nimi też wyłuskał takie, które są realnym jej ogłoszeniem, no to wtedy byś sobie zanotował, OK, wysyłam CV, ale prawdopodobny fantom, tak? Więc nie wiążę nadziei z tym, jak zadzwonią, super, jak nie, OK, skupiam się na innych, które brzmią Mhm. bardziej realistycznie. Tak. Znaczy ja znam jeden taki sposób, który mi przychodzi do głowy, to po prostu sprawdzanie, tylko on jest długotrwały, tak? Sprawdzanie, jak długo ogłoszenie dane wisi. Jeżeli to ogłoszenie wisi już trzeci miesiąc, to jest duża szansa, że po prostu oni właśnie zbierają po prostu CV, a nie... A czy może być szansa, że faktycznie nikogo nie znaleźli do tej pory, tak? Ale no jednak jak to wisi, wiesz, ileś miesięcy oni nie potrafią znaleźć kandydata, to jeżeli by naprawdę potrzebowali te osoby na dane stanowisko, to po prostu by kogoś wybrali. Okej, jest to pewien wyznacznik, aczkolwiek też niepełny, bo pamiętaj, że na przykład może być rekrutowany więcej niż jeden człowiek i ta rekrutacja Okej. siłą rzeczy może potrwać trochę dłużej, może potrwać 3 miesiące. Ja na przykład teraz robię serię rekrutacji na 5 handlowców i faktycznie ogłoszenie wisi już trzeci miesiąc. Zrekrutowaliśmy 4, dobra, 3,5, bo jednego mi da zamiast seniora, ale ogłoszenie cały czas wisi, nie? Więc można by Mm, wnioskować w podobny sposób, tak jak ty, ale może jest to obarczone pewnym błędem, że rekrutują No tak, więcej a niż jedną osobę. to czy w takim ogłoszeniu nie powinno być napisane, że szukamy więcej niż jedną osobę? Czasem się firmy nie chcą z tym zdradzać, ile konkretnych ludzi jest potrzebnych i mogą chcieć nie dzielić się tego typu informacją. Nie? Okej, rozumiem. No, także wiesz, to tak jak mówię, na dwoje babka wróżyła. Są Mhm. pewne rzeczy, Mhm. które dają ślad informacyjny w tym temacie, ale nie wszystkie faktycznie są tym, za co się po prostu można podawać tego typu ogłoszenie. No, dobra, słuchaj, no to co? W takim razie możemy powoli zakończać. Także ja Tobie Tak, bardzo tak. dziękuję za zaproszenie. Mhm. Bardzo fajna rozmowa, zupełnie inna niż te wywiady, w których brałem udział wcześniej, bo nie było wcześniej tak mocno wyspecjalizowanej rozmowy pod kątem stricte IT. Nie? Ja to rozmawiam o tym z kandydatami 1 na 1, ale w sumie nie miałem okazji jeszcze występować z tak mocno sprofilowanym podejściem, w sensie, żeby się dzielić tak sprofilowaną wiedzą z odbiorcami. Także super, dla mnie fajne doświadczenie Mhm. też. Cieszę, że się podobało. I jeżeli się podobało, to subskrybujcie, dodajcie komentarz. Postaramy się odpowiedzieć, raczej ja na pewno, nie wiem jak Jasne, Tomek, mam nadzieję, że też. I do usłyszenia następnym jak razem. najbardziej. Cześć. Dzięki wielkie, cześć.